dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć. Zdążyłem wyłączyć muzykę. Siema. Siema, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słychać mnie? Widać mnie? Dzień dobry, witam, witam, ale was tu piszecie tutaj. Nie nadążam, w ogóle oczywiście coś się zawiesiło, nie mogłem przypiąć komentarza, coś nie zadziałało, coś się zepsuło, normalne, kurczę, normalne. Jezu, jak tu widno, w ogóle czemu tu jest tak widno? Dzień dobry. Witam Andrzeju, witam Łukaszu, witam Forlife, witam Grzegorz, witam Artur. Czujesz się okrzyczany? Ty wiesz dlaczego. Kubeczek jest od Alicji i Daniela. Witam, Daniel, cześć. Alicji jeszcze nie widzę, ale pewnie będzie. Dzisiaj taki temat, którego już nie pamiętam, ale coś o samodzielnych naprawach. Nie ma być to temat szyderczy, naśmiewczy, prześmiewczy, tylko chciałbym o tym z wami trochę pogadać, trochę wam pokazać, na co trzeba uważać. Tu widziałem pytanie, czy nie za zimno? Za zimno! Kto to mnie tu pytał, czy nie za zimno? Ktoś mnie z was pytał. Nie martw się, 14 stopni mam w firmie, człowieku. Zapytajcie Spoxa, jak się przy tych ekspresach dłubi, jak się człowiekowi ciepło robi. Cześć. Cześć. W ogóle nie to mam odpalone. O, to jest do live'ów. Cześć. Tu mamy wariata, donatora, który nie doczekał do live'a, biedny. Musiał. Andrzeju, ty się opamiętaj. I pamiętaj, spodziewaj się gości w tym roku. Już mamy to obgadane z moją drugą pełówką. Także nie znasz dnia ani godziny. Przyjedziemy tirem kawy. Będziecie tam we firmie wszyscy Coffee doktorową kawę pili. Co tam piszecie? Siema wszystkim. Słychać, widać. Cześć, cześć, cześć. Trzy bobry, dzień dobry. Witam Bart, Tessa Proba, Sebastian Siemka, Sinu, serwis. Siema, dzień dobry panie Sinu, serwisie. Cześć Alicja, cześć, cześć, cześć. Cześć MKFCB18. Karol, cześć. Kamil, cześć. Artur. Wiem, dostałem już burę od Daniela. No. A tak dla innych nic się nie wydarzyło. Takie tam moderatorskie przepychanki. No. To tyle co u ciebie, Sinu? U mnie tak prawie, że 15. Powiesiłem tu termometr, bo tu trochę cieplej, ale... Do której ja to kamery mam gadać? Nie no, 15 jest na razie. Nawet 15,3 bym powiedział. Gorąc normalnie. Na dworzu minus 10, bo byłem w sklepie. Wyleciałem sobie, słuchajcie, tak w bluzie jak to ja. Już kurna tętna nie miałem przy sklepie. Witam Bartku, witam Tomku. Andrzej, tego się boję, tej niespodzianki. Słusznie, bój się. Pamiętaj. Pokażę tym niepołamanym moim palcem, widzicie? Tak wygląda przerwa na papierosa. Kiedyś paluszka mi połamali. Także Andrzej, powiem ci tylko tyle. Pamiętaj. Piotr, hej, mam pytanie o Saeko Grana Roma. Nie, znowu Grana Roma. Co tam z tą Grana Romą, Piotrze? Co można mu zrobić poza czyszczeniem dostępnych miejsc opisanych przez producenta? Warto zajrzeć gdzieś, gdzie nie przewidział tego ten, co go zaprojektował. Rób wszystko zgodnie z instrukcją. Cała reszta jest dla serwisu. Grana Roma, tam jest trochę wybuchów. Artur, Andrzej, jak przywiezie dla całej firmy, to Kofik zbankrutuje. Ale ja w barterze coś tam, Artur, zabiorę, nie bój się. Nie będziemy tutaj mówić nazw firm, bo to nieładnie, ale ty, Artur, wiesz, ja wiem i Andrzej wie. I jeszcze kilku wie. 8 miałem o 11, 9 miałem o 7. Nie, dzisiaj byłem trochę później, o 8. Da się żyć, słuchajcie, w chłodzie się człowiek konserwuje. Cześć Sylwia, cześć, witam wszystkich, witam cię Sylwio. 15 to prawie po X leci. A, Kitus. Wszystkiego dobrego w nowym roku, kłania się przyszły klient. Przyszły były klient? Dziękuję, Kitus. To już się zapisuj do kolejki. Już na przyszły rok zapisy robimy. Koza, witam, witam i o zdrowie pytam, pozdrawiam krupsiarzy. Pozdrawiam krupsiarzy. Dzień dobry Bartku, cześć Frodo. 15, ale z minusem na początku. No nie, z plusem. Ale piszecie szybko. Dzisiaj chyba będę tylko czytał czat. Nie chce mi się pracować już, słuchajcie, cały dzień tu siedzę. Cześć Bartek, cześć Jacek, cześć doktorku i reszta bandy, cześć Daniel J. Piotr, mówisz, że Grana Roma taka wybuchowa i straszna. Nie, nie! Andrzej! Tobie się zbiera. Przepraszam, Andrzej jest tu na czacie, Andis. Kurna, to już dwóch wariatów mamy, Andrzeja i Andisa. Dziękuję.
Świrze, wariacie. Słuchajcie, tak ze spraw technicznych, chociaż wiem, że zaraz powiecie, że przecież o pieniążkach tylko będzie rozmawiał. Działa już PayPal. To wyście mnie do tego zmusili. Nie to, że ja chciałem pieniążków, tylko wy męczyliście mnie. Niech tu powiedzą ci, co mnie męczyli, jeśli są, ile mnie musieliście męczyć, żebym tego PayPala odpalił. Zajęło mi to 2 minuty, ale pamiętajcie. Facet pamięta, nie musicie mu, to mówię zwłaszcza do żeńskiej części publiczności, nie musicie facetowi co 1,5 roku przypominać, on pamięta, że ma coś zrobić. Tutaj jest taka jedna pani, co wam potwierdzi, ile naprawiałem bezpieczniki w domu. Naprawiłem i działają do dziś. Bo się kopciły, nie mogliśmy używać jednocześnie 2 urządzeń wysokoprądowych typu mikrofala i zmywarka nie, pralka i zmywarka nie, bo się kopciło ze skrzynki bezpieczników. Zeróweczki się troszeczkę pośniedziały. Naprawiłem. Nie trzeba mi było co 1,5 roku przypominać. Dobra, jeszcze chwilę poczytam, bo już was tu 200 jest i bierzemy się, zaraz wam opowiem historię tego ekspresu. Czy nie wiem, czy jest właściciel ekspresu, bo nie powiadamiam, nie mam w zwyczaju powiadamiać właścicieli ekspresów, że będą ich ekspresy na live. Z zewnątrz, słuchajcie. No i teraz jak to było? Czy ja sobie tu... Aj, będę musiał coś jeszcze zrobić. Poczekajcie chwilę. Będę musiał jedną rzecz zrobić, bo już widzę, że tutaj... A może nie, może będzie dobrze. Artur, dziękuję, to skromnie ode mnie. Nieważne, słuchajcie. Na rozwój tego gościa. A wiecie, widzicie sami, że no, tu jest rozwój potrzebny. To bardzo wysoki. Dziękuję, Arturze. To takie zadośćuczynienie za to, że popsułeś. Wracając, bo odpływam, słuchajcie, ale muszę dużo mówić i się ruszać, bo... Musiałem wyłączyć ten mój 5-kilowatowy piecyk, bo byście tylko ten piecyk słyszeli, więc troszeczkę tutaj gwiżdżę po rajtuzach. Ekspres czyściutki. Grzebany przez klienta. Zresztą przejdźmy do rzeczy. Gosza, oj tak naczekałam się. Ale nie musiałaś co 1,5 roku przypominać. Prawda, Gosza? Po 5 latach kopcenia się z szafy naprawiłem. Sam. Taką listwę wymieniłem. Poprawcie mnie elektrycy, tak. Tam miałem zerówki, różne kable zerowe poprzypinane do takiej stalowej listwy, a ponieważ jakiś inteligent w tym domu lata temu zrobił remont i położył aluminiowe przewody, lata temu, czyli już po 2000, więc to nie jest tak, że to było w 44 kładzione, położył aluminiowe przewody jeszcze tak na skróty, bo wtedy mniej przewodów idzie, jak się po skosach robi, no to aluminium się upaliło i iskrzyło, i dymiło, i się paliło, i fajnie było. Dobra, co do ekspresu. Teraz ja muszę znaleźć... I to będzie zagadka, chyba na tej kamerze to wrzuciłem, tak. Nieprzygotowany jestem, słuchajcie, przepraszam was, ale ja kiedyś byłem przygotowany do live'a. Gdzie to jest? Opis usterki. Zaczęło się od zapchanego młynka, fajnie się zaczyna opis. Sorry, że taki trochę słabo zeskanowany, ale zmaltretowana ta kartka została przez kuriera w paczce. Zaczęło się od zapchanego młynka. Wyczyściłem młynek, ale uszkodziłem silnik. Jestem ciekaw jak w ogóle, ale chyba do tego nie dojdziemy, bo ja czytałem oczywiście tą informację o usterce. Obecny silnik jest używką kupioną w necie. 200 zł kosztuje silnik z tego co pamiętam. Po co kupować używki? Ale dobra, no jakby tutaj idziemy dalej. Próbowałem na nowym, kupionym na Nord i działał tak samo. Zdecydowałem zostawić ten silnik i odesłać ten z Nord. Nieładnie używane części odsyłać. Stan obecny jest taki, że robi bardzo słabą kawę, a wypraski, czyli kejki pewnie, kawy są bardzo słabo zgniecione. Nie jestem pewien, czy to wina, że wsypuje zbyt mało kawy, czy daje za małe ciśnienie wody pary i dlatego kawy nie zaparza wystarczająco. Nie jestem pewien ewentualnych przecieków. Poddaję się. Stąd miniaturka zresztą dzisiaj. Poddaję się. Proszę analizę pracy i naprawę ekspresu. Zapłatę zrobię przelewem, po wycenie, pobranie i tak dalej. To już technikalia. Czyli mamy lurkę i grzebanie w młynku. Ciekawy jestem, bo tutaj nie ma szczegółów, jak ten silnik został uszkodzony, w jaki sposób można uszkodzić silnik, no ale wszystko się da. Dobra, zobaczę jeszcze co piszecie, w ogóle odpalmy ten ekspres. Ja go nie odpalałem, od razu mówię. Przemek, witam serdecznie, mam przyjemność brać udział w transmisji live na żywca. A brałeś kiedyś udział w transmisji live nie na żywca? Daniel J., dokładam się do wiaderka prądu. Bardzo dziękuję, ale teraz nie na prąd, teraz na rozwój tego... Nie będę się wyrażał. Ale dziękuję. Za prąd rachunek jeszcze nie przyszedł, ale ja tu grzeję, słuchajcie, na 8 kW ostatnio, więc jakbym pewnego dnia nie zrobił live'a i się nie odzywał, znaczy, że nie mam prądu. Odpalmy dzidę. Nie wiem, czy on jest włączony. Z tyłu, zaraz się dowiemy. Przemienię, co to jest za słowo? Zmienię kamerę. Tu mi dzisiaj to odeszło. Właśnie tak strasznie lekko, słuchajcie, ta maskownica chodzi.
no tutaj nie ma żadnego już tutaj zaczepu, więc nie wiem, drogi kliencie, czy to tak było, czy nie. No jako tako się trzyma, więc nie ma się tu co przejmować. Co ja miałem zrobić? Pstryknąć go z tyłu. Młotkiem walną nie działa? Myślisz, Sebastian, że to taka naprawa była? Nie, chyba nie. Chyba nie. Uruchamia się. Dostałem okrzyczany pod sobotnim filmem, że jadę po klientach, że mają brudne ekspresy, a ja mam brudne szklanki. Zresztą teraz się śmieję, jeśli mnie oglądasz, widzu, który mi to napisał, to bardzo dziękuję, no bo wypadałoby umyć szklaneczki. To umyłem, nie? Mnie tak skrzyczeli. Zresztą słusznie. Na trytytkę go? Trytkę? Właśnie, mówicie o, już mam pomysł na ankietę. No on to ma jakieś poważne problemy z przepływem wody, słuchajcie, tak mi się wydaje. Niech on się tutaj męczy, ale już widzę, że jest coś nie tak. A my zrobimy ankietę. Jaką ankietę? Ja zróbmy jakąś prostą ankietę. Prosta ankieta pod tytułem: jak mówisz? Trytkę? Trytytkę? Macie jeszcze jakieś nazwy na trytki, trytytki? Trytytkę? Wy tu gadu, a Zyzuś gdzie? Czy przetrwa warsztatowe mrozy? Właśnie to jest dobre pytanie. Gdzie jest Zyzuś? W odkurzaczu go nie znalazłem, a wysypywałem z odkurzacza. Trytyty. Trytytkę. Mamy ankietę. Go. Czemu ja mam top chat, a nie czat? No, chyba widać, że coś jest nie tak, bo on cały czas pracuje. Nie wiem, czy słyszycie pompę. Pewnie słyszycie, o ile nie mam żadnych filtrów powłączanych. Zimno się tu robi. Trochę nawet mogę oddalić, żeby cały ekspres było widać. Wody ani widu, ani słychu. Zbiórka też nie leci. No ewidentnie ten ekspres nie działa dobrze. Ja nie pokazywałem, co mam tu do picia, mam to co zwykle, tylko od tego roku jest to od 18 lat i to nie alkohol. I nie wiem, czy można to pokazywać, więc no jak nie wiem, to wolę nie podejmować ryzyka. Takie, wiecie, żółte. Dobre. Tetrytkę? To w życiu nie słyszałem, żeby ktoś tetrytkę mówił. No dobra, no. Jakby woda nie poleciała. Tutaj troszeczkę. No on ma ewidentnie problem z pompowaniem. Rozkręcamy dzidę. Robert, jaki ekspres z rurką do mleka polecasz? Robert, kanał Coffee / Doktor. Polecane. Film z grudnia. Obejrzyj. Poznasz odpowiedź na to pytanie. Po to ten film został stworzony. I tyle. Dobra, rozbieramy. Tu się też czegoś nauczyłem, pokazywałem to chyba na jakimś filmie. Nauczyłem się od jednego z moich widzów, serwisanta z Katowic, o ile dobrze pamiętam. Więc jeśli jest z nami albo to będzie oglądał, to dzięki. Bo to jest mistrzostwo świata, słuchajcie, czego ja się dowiedziałem. Pamiętacie, jak zawsze obierałem go z tych chromów, to nazwijmy, tak? Z tego pomalowanego plastiku. To wyobraźcie sobie, czy należy do rozebrania tego ekspresu ściągać te chromy. Otóż nie. Coś tu syczy w tym ekspresie. Otóż nie. Otóż nie trzeba, słuchajcie. Matku, czemu to nie chce wyjść? No słuchajcie, ekspres tu mam, tak jak czytaliście w diagnozie, był rozbierany przez klienta, więc trzeba tu wszystko posprawdzać, bo tu może być, no mam tylko napisane o młynku, ale czy tylko młynek był rozbierany, tego nie wiem. Takie naprawy bywają, może nie trudne, upierdliwe, bo tak naprawdę, albo tutaj, nie mówię o tym konkretnym przypadku, gdzieś tu jest zbudowane ciśnienie, bo ja słyszę, jak on syczy, albo klient wam czegoś nie powie. Cały czas chcę rozmawiać o tych, dzisiaj takim tematem przewodnim będą te samodzielne naprawy, albo klient wam czegoś nie powie, albo zapomni wam powiedzieć. Zdarzało się,
Co tu też może mieć miejsce, sądząc po objawach, że rozbierał sobie klient we własnym zakresie zawór wody i tam ten grzybek idzie do góry. Nawet dzisiaj miałem taki telefon, rozmawiałem z klientem. Intuicyjnie każdy ten grzybek, jeśli nie zrobił sobie zdjęcia, jak to było, wkłada w dół w zaworze wody. To nie będzie działać wtedy. Dzisiaj miałem dokładnie na ten temat rozmowę i klient włożył go odwrotnie, więc to norma akurat, więc takie ekspresy rozkładane przez klienta, to dobrze, że klient mówi, że go rozkładał, bo wtedy jesteśmy już kontrolka pod tytułem, że mogą być pewne błędy popełnione i trzeba to sprawdzać, słuchajcie. Czyżby drugi bąbelek? Nie, może Artur nie. Do czego zmierzam? Wczoraj to nie, bo niedziela. W zeszłym tygodniu przyjechała do mnie klientka z Niwoną w pudle w częściach. Pamiętacie te puzzle takie? Był taki film na kanale, tylko że to był ekspres znajomego. Ja generalnie ostatnio przyjąłem zasadę, że rozkręconych ekspresów nie przyjmuję. Po pierwsze, nie ma jak tego składować. Po drugie, cholera wie, czy tam jest wszystko. Nie, po prostu nie, no. Trzeba jakoś tą pracę selekcjonować, bo no różne wybuchy bywają. Miałem taki przypadek i nie tylko ja, bo rozmawiam też z różnymi serwisantami z Polski, znajomymi, nieznajomymi, że klient zamienił przewody na zasilaniu. No i nie wiedząc o tym, odpalacie ekspres, jest boom, bo na przykład jest zwarcie od razu na wejściu w elektronikę. No różne takie rzeczy się zdarzają. Ja miałem 1 czy 2 takie przypadki i wiecie, no możecie serwis oszukać, bo złożycie ten ekspres i przywieziecie go z powrotem, tylko serwisant będzie widział, że rozkładaliście ekspres. No chyba, że go złożycie idealnie, poprawnie, 100% ze sztuką. Dobra, co tam piszecie, bo wam chcę pokazać, jaki całe życie może nie błąd popełniałem. Tak się nauczyłem, ktoś mnie tak nauczył, czy ja się sam tak nauczyłem, nie chcę tutaj się wybielać. Ile ja się tu męczyłem z tymi chromami, ryzykując ich połamanie, chociaż z reguły się udawało, a ich wcale nie trzeba ściągać, tych chromów. Co tam piszecie? Rysiek, cześć, super kanał. Mnie czeka wymiana grzałki w DeLonghi Primadonna. Podczas spieniania puszcza parę. No ale to dlaczego chcesz wymienić grzałkę? Podczas spieniania puszcza parę? Grzałka ma generować parę, to jest jej funkcja podstawowa. Sparki to coś, to utrzymuje świat w kupie. Nie wiem, o co chodzi, Sparki. To jest... Aha, trytka! No kurna, jeszcze tam należało dodać tą, nie mam, srebrną taśmę, nie? Tą taką montażową, co często widać, samochody zderzaki mają poklejone tą taśmą. Szkoda, że nie ma tu mojego kolegi z pracy, on ma taką nazwę na opaski, że... To nie wiem, czy chce wiedzieć. Kot syczy, kot zawsze syczy. Adam, jak tam dzisiaj ciepełko w serwisie? Ukrop, panie, ukrop! Już jest, słuchajcie, zobaczcie. Stanek, hej, jak Bartek na kanapki, dziękuję. No jakie kanapki? A widzisz, pamiętam. To jest to, ja muszę zainwestować w promienniki ciepła, bo ogrzewanie powietrza w tym lokalu to jest totalny bezsens. Ile czasu temu mówiłem wam, że jest prawie 15,5. Grzeje mi tu cały czas 500 W pod biurkiem, który mnie przy życiu utrzymuje tak naprawdę, taki malutki nagrzewniczek. Już jest 14. Zobaczymy, ile będzie, jak będziemy kończyć. Ja mam nadzieję, że ten live, z racji tego, że jest 10 na minusie na dworzu, będzie w miarę sprawny, bo ja tu nie wysiedzę, słuchajcie, bo tu momentalnie spada ta temperatura. Lecimy dalej. Czy wszystko działa? Wszystko działa. Trybik, zaparzacz oporny jak w mojej Granaromie po wizycie w autoryzowanym serwisie w Warszawie. Naprawdę? Zyzuś syczy. Ty mnie nie strasz, ale on by tu chyba, kurde, chociaż on tu w tym ekspresie mieszkał z dobry ponad miesiąc w kolejce i przeżył skubaniec. Szczerniał trochę, widzieliście? Zyzuś tłuścioch. To, kto wymyśla nazwy pająków, słuchajcie? Chociaż on taki tłuścioch, no. Ja to cały czas uważam, że to była jakaś konspira z Kielc, że to było wszystko ukartowane. Zyzuś marznie, dokładnie. Za ekspres w puzzlach doliczać 300. To nie o to chodzi, Sant, bo ja i tak doliczam za rozłożone ekspresy. Rzadko się trafiają. Natomiast no, sytuacja taka jak była, na szczęście wiecie, no traficie raz na normalnego człowieka, który jest wyrozumiały i bardziej się poczuwa do tego, że przywiózł wam ekspres rozgrzebany, rozpierdzielony, ale trafia się taka sytuacja. Ktoś ma taką sytuację. Nie leci mu woda. Prosty przykład. Nie leci mu woda, widać, że on się męczy, ładuje tutaj to płukanie. Niby błąd żaden nie wyskakuje, ale wody popłynęło 3 krople do tacki. I przynosi wam taki ekspres rozebrany, że on tam sobie tylko spojrzał, ale poddał się, bo to bardzo często słyszę, rozebrał, tam zdjął obudowę i zobaczył, jakie to skomplikowane i przywozi do mnie. Ja go włączam i jest boom, dymek. Miałem taki przypadek ze 3 lata temu. Też mi grożono, to w ogóle długa historia. Oskarżono mnie o to, że powyciągałem części i powkładałem pouszkadzane w używanym ekspresie 10-letnim. Mniejsza.
I ja go włączam i bum, leci dymek. Do Incanto nowej elektroniki, z tego co pamiętam, o ile to jest ten model, do niego już chyba nie ma nowej elektroniki, a nawet jak jest, no to kosztuje około 4-500. No i jak się klient uprze, to będzie się upierał, że to ja go zepsułem, tak? No i robią się takie śmierdzące sytuacje, nazwijmy to. Dlatego trzeba, jak to powiedział Sebastian, taki mój serdeczny kolega sprzed lat, który wyjechał już tutaj z Mazowieckiego. Jeśli nas oglądasz, to pozdrawiam cię, Seba. Powiedział, że kluczem w biznesie, w życiu, w ogóle na wielu płaszczyznach jest rozsądne stawianie granic. I to jest bardzo mądre powiedzenie. O matko, wywołałem kielecką zawieruchę, Spox 2. Co to za zmiana zbiórki z kieszonkowe na urlop na jakieś osobiste rozwoje? Nie ma takiego zmieniania zasad w trakcie gry. Dałbym 5 zł, ale nie można. Na karmę dla Heniutka Welzyzusia, pozdro, Coffee Doktor rehabilitowany, pozdro Marcin. Marker, przepraszam. Spokiu, bo twój Siemens jeszcze u mnie stoi, a moja miłość jest wielka. Dziękuję wam obu, dziękuję panowie, dziękuję Szymonie, dziękuję. Marker. Znam imiona moich widzów i wiecie, staram się ich nie zdradzać, bo może to tajemnica. Zimno tam u was? Marker? Jaka temperatura? Napisz na czacie. Dobra, bo słuchajcie, 20 minut gadania. Grzegorz B. Tak się zastanawiam, po co osoby zabierają się za rozbiórkę ekspresu, jak nie potrafią go złożyć, a nawet jeśli potrafią, jak nie potrafią go naprawić. Grzegorz, trzeba by się było tych osób zapytać. No. Dlaczego jak każdy szanujący się serwis nie zamieniasz części na starsze? No właśnie. Sebastian Marciniak. A jak otrzymka Ekspres? Stoi tam. Czeka na lepsze czasy. Działa. Słuchajcie, to tak dla jasności, dla osób, które były na live'ie przed Wigilią u Szymona, które oglądały poprzedniego live'a u Szymona, jak walczył z Siemensem EQ6, i dla tych, którzy oglądali bez dubli. Chyba to było zaraz po świętach, nie pamiętam, przed Sylwestrem jeszcze się za niego wziąłem. Ten ekspres działa. Diagnoza. Grzałka. Nie wiemy, czy grzałka była ok, czy nie, bo Szymon ją wymienił, a starą, że tak powiem, badawczo zniszczył. Więc grzałka i tak była do wymiany, już nie dało się wrócić do pierwotnej. Nie zaszkodzi mu. Uszkodzona prawdopodobnie była któraś z krańcówek w silniku. Ja ten silnik niestety wywaliłem stary, ale decyzja wspólnie, i zaznaczam, i w porozumieniu z właścicielem ekspresu była taka, że wkładamy nowe części, bo ten ekspres robi dużo kaw, to jest ekspres firmowy i ma działać. Ta poprzednia wpłata to jakiś przebieraniec. SPD, JCH. Właśnie. Problemem Tipli jest to, że u Szymona na live'ach, u Wielkiego Elektronika też się pode mnie podszywają. No nie mamy na to wpływu. Ja uważam, i może trzeba by Tipli zasugerować, że powinny być donaty na Tipli, czyli te, które wysyłacie, powiązane z kontem na YouTubie. Że wtedy te nazwy, które tu macie na czacie, wyświetlają się na Tipli. Bo tak to ja mogę sobie za chwilę wysłać donate Wielki Elektronik 500, sam sobie samemu wpłacić, chociaż nie widzę tego sensu, ale będzie wielkie halo, że Wielki Elektronik wpłacił 500 kofikowych. Dobra, słuchajcie, bo ja nie rozbiorę tego ekspresu nigdy. Kamera od góry. Myślę o niej intensywnie, ale to po urlopie. Trzeba ściągnąć górę. Standardowo, jak w każdym Saeco. Incanto. Liryka. Minuto. Więcej nie pamiętam. Wykręcamy śrubki od góry, żeby móc zdjąć czapencję. Pojemniczek na śrubki jest. Tego plastiku nie musicie ściągać. Można oczywiście do umycia, ale do zdjęcia górnej obudowy nie musicie. Nie wrzucamy śrubek do młynka. Felik, Alicja i Daniel. Na cieplejsze jutro, abyś nie zamarzł. Dziękuję, Alicjo i Danielu. Staram się. Słuchajcie, ja jestem zimnokrwisty jak każdy gad. Jak każda gadzina. Wygrzewam się na słońcu, potem mogę marznąć. To mamy. To jeszcze młynek. Młynek oczywiście, żeby nie było za łatwo. Kopułka młynka jest na szerszym torksie, bo po co wszystko na jeden rodzaj śrubek zrobić, wkrętów? Byłoby bez sensu, nie? Tu zacząłem coś czytać, przerwał mi donate Felik, Coffee Doktor Siemka. I co ty tam dalej? Jestem tu pierwszy raz, ciekawy temat na Prawa Ekspresu. Dziękuję, no miło mi, że was przybywa. 13 000 dzisiaj pykło, słuchajcie, subów. Sinu. Podszywam się pod siebie. PS, nie naprawiam diabelskich młynów. Sinu.
napraw diabelski młyn, zrób film o YouTubie, naprawiam diabelski młyn w Sosnowcu, masz gwarantowany 1 000 000. Ja już wiem, że mam przerąbane za te dane geograficzne. Co poradzę? Nigdy nie byłem, słuchajcie, złośliwy, więc wykręcę i to. I tym razem zrobię to śrubokrętem, tak jak mi każecie, bo macie oczywiście rację. A kręcąc śrubokrętem, stare Tribik, stare Saeco spoko, nowe Made by Philips Syf. No, nie mi oceniać, ale... Gabi, dzięki za kanał i sporo wiedzy. Dziękuję, Gabi. Gabi. Kobieta? Czy mężczyzna? Napisz Gabi na czacie. Ostatnio, jak robiłem podsumowujący film 2023 rok, nawet przez moment podsumowywałem 2024, to było 10% kobiet. Wczoraj patrzyłem, 14% kobiet ogląda ten kanał. I słuchajcie, to też jest ciekawe, samodzielne naprawy. Dzisiaj miałem taką rozmowę z bardzo miłą panią, która mniej więcej zaczęła tą rozmowę ze mną tak, a słyszałem, że kobieta wie, o czym mówi, bo rozmawialiśmy o bloku elektrozaworów w Saeco Excelsis, tym w miarę nowym tam. I ona mówi, że... Ta pani mówi, że rozmawiam z nią normalnie, bo gdzie nie zadzwoni, to ją traktują z góry, że o, na pewno pani wie, co pani robi, na pewno pani umie, na pewno pani to. Kurna, ja bym się cieszył, że w tym męskim świecie IT, bo mam doświadczenia z tej branży. Matko, Eligiusz, ale fajnie napisane. Pozdrowienia dla Kofika i Mareckiego. Pozdrawiam siebie, nie, bo wiadomo, pozdrawiam Mareckiego. W tym męskim świecie, ja pamiętam, jak w branży IT były imprezy integracyjne, to hostessy do tańca musiały być zatrudniane przez organizatorów, bo tak to by chłopy same tańczyły. I w tym męskim świecie serwisowym, jak ja widzę, że mam 14% kobiet widzów, to mi normalnie serce rośnie. I porozmawiałem z tą panią chyba z 15 minut. Okazało się, że jest błąd w systemie dystrybutora, że zamawiając część do tego modelu Excelsisa, dostajecie część, która nie pasuje. I ona to wykminiła, rozmawiając z tym dystrybutorem. Oni powiedzieli, że tak mają mi już. Kurna, jak mi się miło rozmawiało, mam nadzieję, że tej pani również, pozdrawiam serdecznie. Rozmowa o częściach, gdzie rozmawiacie, wiecie, to tak jest świat skonstruowany, że to nie jest męski zawód naprawa ekspresów, natomiast mi się rozmawiało świetnie. No zresztą sam tej pani to powiedziałem w tej rozmowie i było bardzo miło i w ogóle dobra, starczy. Pozdrawiam. Gabi, kobieta, o, miło mi. 14% kobiet. Zróbmy parytety na kanale. 50/50. Wszystkie panie, polecajcie innym paniom. Tego przystojniaka. Kurna, jakieś dzisiaj głupoty gadam. Będę tego żałował. Jak się to rozbiera? Wojciech K., rozwijaj się. Tak, tato. Będę, dziękuję. Tylko bylebym się na drobne nie rozwijał. Nie, to rozmieniał, tak? Dobra, bo muszę wam pokazać, jak to się robi. I teraz ja, z tego co pamiętacie, starsi widzowie, w sensie dłużej na kanale, obierałem tutaj te chromy tym moim Tajnos przyrządos, plastik do chyba napraw telefonów. No to można zdjąć, nie? Ale jeden miły widz z Katowic zadzwonił do mnie, ja bardzo cenię takie czy komentarze, czy telefony, powiedział: Panie Bart, jak pan zdejmujesz te chromy, to ja aż mi się krew z oczu leje, jak patrzę. Ja tak słucham. Znaczy, no to teraz oczywiście koloryzuję trochę, nie? Po co pan to ściągasz? Panie Bartku! No i wytłumaczył mi, co następuje. Przede wszystkim chyba tą śrubkę jeszcze odkręcić. Nie pamiętam, ją i tak musimy odkręcić, więc odkręcę. O. Kurna, coś mi tu nie pasuje, ale generalnie właśnie to mi wytłumaczył, że jak sobie wypnę wężyk, wyjmę tą gumkę tutaj osłaniającą, o, czyli standard. O, tu było jakieś lutowanko chyba, panie kliencie. Coś tu się urwało chyba, panie kliencie, bo ten przewodzik nie jest taki gruby normalnie. Tutaj widz, a może nie? Nie, chyba jednak nie. Chociaż tak tu mi coś nie pasuje, ale mogę się mylić. I jak to wyciągniecie... Nie, to się tak nie ściąga, tu coś jest popsute. Tu coś jest popsute. Dlaczego mi to tak do góry poszło? To w ogóle nie powinno wypaść. Generalnie ściąga się to tak, że ściąga się to. A najpierw to.
Kurczę, zgłupiałem teraz, czekajcie. Czekajcie, niech ja się zastanowię, bo teraz coś tu się zawiesiłem. To jest przyłapane. Przecież to jest przyłapane. Nie pamiętam. Tu jest coś zamotane. Kurna. Żebym ja tu, czekajcie, muszę teraz się skupić, żebym ja tu czegoś nie namieszał. No w ogóle nie powinno mi tak do góry pójść samo. Bo przecież jest panel wpięty. Ta guma jest przyklejona. No nie, no to się powinno ściągnąć. Ale to trzyma się na wkręcie. Mam zawieszkę. Mam zawieszkę, poczekajcie. Ściągałem to. I co mi to dawało? Tylko tyle, że tu... Kurczę, wiecie co? Zrobię to po staremu. Zaraz wam powiem, o co chodzi, bo boję się, że tutaj coś jest, wiecie. O, ładnie schodzi nawet. Nie wiem, co klient tu zrobił. Zrobię to po staremu. A zaraz wam powiem, o co chodzi. Widać, że to było ściągane, bo bardzo ładnie schodzi. Nie, no dobrze, no to się ściąga. Nie podnosi się góry. To przyciąłem przewodzik, ale to się nic nie dzieje. Dobra, odwiesiłem się, słuchajcie. Można to całe ściągnąć, nie wykręcając tych wkrętów, do których ja zawsze próbowałem się dostać, żeby to ściągnąć, nie? Ale czemu tu nie chce zejść? Teraz, o, tak się to robi. No ja się zawiesiłem na tej śrubce, słuchajcie, że ją trzeba wykręcić. Czyli tak naprawdę odkręcamy tutaj wszystko. Nie musimy tych chromów ściągać, zobaczcie. Mister Maro Marecki, a może by tak ankieta, co odesłać? Spox 2 w pojemniku na wodę. Nie martw się, dziękuję w ogóle za donate'a. Nie martw się, Mister Maro Marecki. Prawdopodobnie ten ekspres będzie jechał w kierunku Świętokrzyskiego pod koniec tygodnia. Dobra, później się tym zajmę. Coś wymyślimy, mam nadzieję, że nas nie ogląda, żeby nie zepsuć mu niespodzianki. Już raz dostał prezent od Kofika, skarpetę. Nie ma prezentu na święta od taty Spoxa nie dostałem. Dobra, słuchajcie, chromy zostawiam. Generalnie tych dwóch wkrętów nie trzeba odkręcać, jak widzicie, żeby się dostać do tego. O to mi chodziło. Zamotałem się, ale wolałem to ściągnąć, zobaczyć, co tu klient robił. Na razie tutaj wszystko wygląda dobrze, nie zgubcie, power on. Dobra, chwila przerwy, łyczek i zobaczę, co piszecie. Daniel pisze, rozbierz te chromy. No właśnie, tu wolałem je rozebrać, ale generalnie schodzi to jako całość. Witam i pozdrawiam. Odśwież stronę, Jakub. Wkręty do panela są pod osłonkami srebrnymi, ale właśnie o to mi chodziło, żeby wam pokazać. Teraz będę nawiązywał, bo nie czytałem. Robiłem ten błąd, męcząc się. Tutaj akurat te chromy zeszły ładnie, bo pewnie klient je ściągał, ale widzicie. Karol, siemanos wielkos, doktoros na rozwojos, pozdros, dziękujos. One się trzymają tylko tej obudowy. One tu nigdzie nie mają, jak widzicie, uchwytów montażowych te otwory. Ja byłem przekonany, zupełnie nie wiem czemu, no tak się nauczyłem i tak robiłem całe życie, że one się tu jeszcze czegoś trzymają, a ten panel to jest jedno i widzicie, one tutaj, cały panel się trzyma tylko tego. Tu wszystko, ta guma, to wszystko tutaj jest kompletem, więc można to ściągać bez ściągania tych chromów, no bo to jest plastik fantastik i to strzela. Także fajnie, że piszecie, że te wkręty są pod chromami, ja to wiem, tylko właśnie chciałem wam pokazać, jak bardzo niepotrzebnie to ściągać. Zdejmuj chromy. Nie rozkazuj mi, wygram grę. No i coś pan klient namieszał? Nie, jest wszystko ok, nic tu nie jest namieszane. Pojedzie z Zyzusiem, w końcu będą ferie. Marcin, zaś te chromy zdemontował. No zdjąłem teraz, żeby zobaczyć, co się dzieje. No nie chciało mi to zejść. Zamuliłem się, no zawiesiłem się. Pamiętajcie, że ja jestem od 12 godzin w pracy, moi drodzy. Dominik MM. Nie sądzisz, że awaryjność dlatego może być przez jego popularność w porównaniu do takiej Melity, która jest mniej znana, przynajmniej w Polsce, i dużo mniej jest przypadków? To na pewno ma wpływ, tylko ja zawsze patrzę na to tak. W DeLongach, już się nauczyłem mówić DeLongach, w ekspresach DeLongi,
Kiedyś pękały te grzałki takie wyglądające jak Star Trek, tudzież Sokół Millennium. Na zakręcie pękała, na pierwszym łączniku pękała, to była taka jakaś wada. Wiecie, to też ciężko powiedzieć, bo mogły być zaniedbane te ekspresy, albo za mocnym odkamieniaczem odkamieniane, albo nie odkamieniane, no różnie mogło być. Co tam w DeLongach? Bardzo rzadko padały windy napędu, bardzo rzadko padały silniki napędu, w zaparzaczach się różne rzeczy działy, ale tu jest jakaś losowość tych usterek. Tak samo jest w Nivonach, chociaż tutaj z naciskiem na drenaż w tych nowszych się uszkadza. Każdy ekspres się zepsuje, prędzej czy później, część rzeczy się zużywa, infuzory w DeLongach padają. Natomiast w Latte Go to jest zawsze wysypka, młynki, uszczelki na zaworze wody, sam zawór wody szczerbi się ten grzybek. Powtarzalność tych usterek jest zastraszająca. Wiadomo, Latte Go jest masa. Widzieliście na filmie tym takim w grudniu, którym pokazywałem oferty aktualne przedświąteczne, że no nie Latte Go to był, bo Latte Go to są wszystkie te z podwieszonym dzbankiem. Philips, wyglądający jak Latte Go, tylko z manualną dyszą pary. Tam biorąc na raty to można było za 900 zł złapać ten ekspres w Media Expert, bodajże to było. Na pewno im więcej jest ekspresów na rynku, tym więcej do mnie trafia, ale DeLonghi jest najpopularniejszym ekspresem na rynku, a nie jest tak, że tu tylko DeLonghi u mnie stoi. Więc odpowiadając, Dominik, na twoje pytanie, na pewno ma to wpływ, natomiast tam się 5 rzeczy psuje. Zawsze. Są zadowoleni użytkownicy, no też musicie pamiętać, ja to prawie za każdym razem na live powtarzam. Ja widzę uszkodzone ekspresy. Rzadkością jest, to mówiłem też na live u Szymona, Waldi, dziękuję, pozdrawiam. Rzadkością jest, coraz częściej to się dzieje, ale nadal rzadko, że ekspresy trafiają na przegląd serwisowy, gdy są sprawne. No. To jest odsetek, słuchajcie. Wygram grę. Mam Melita z turbo z pieniaczem 2008, działa bez naprawy. O, to jesteś drugą osobą, która ma taki ekspres, bo turbośmigło ja to nazywam. Dobra, słuchajcie, fajnie się z wami gada, jest was tu ponad 411 osób. Sporo, ale dobierzmy się do niego w końcu. Ekran. Tu położę. Z miejscem jest problem. Baranek, a czym najlepiej odkamieniać Latte Go? Oryginał, jakieś tabletki czy jakieś inne lekarstwa? Chyba oryginał, słuchaj. Ja cały czas myślę o tym, żeby zrobić test uniwersalnych odkamieniaczy, ale nie mam na to pomysłu, żeby on był w miarę miarodajny. No to wiecie, to trzeba jakieś zakamienione elementy. Myślałem o rurkach z ekspresu gastronomicznego. Mam takich parę odkamienionych. One muszą być podobnie zakamienione. Trzeba te odkamieniacze odpowiednio, nie wiem, chciałbym to robić w miarę temperaturze pokojowej. Trzeba to w jakieś pojemniki te odkamieniacze różne ponalewać. Trzeba te rurki jednocześnie wrzucić. W tym samym czasie odkamieniać, potem to jakoś organoleptycznie porównać. Wiecie, to nie problem jest zrobić test, tylko żeby ten test miał sens, żeby nikogo nie skrzywdzić albo nie wypromować niepotrzebnie. To o to chodzi, wiecie. To nie problem jest zrobić test, tylko potem się zaczną pojawiać głosy: tego nie dopilnowałeś, tego nie dopilnowałeś. A jeśli już robić test, coś chcemy nazwać testem, czy recenzją, na co zwracam uwagę, to musi to być zrobione rzetelnie. A ja nie mam na ten moment na to pomysłu i raczej samemu, tu 2 ręcami, tego nie zrobię. Dobra, lecimy dalej. Najpierw ten młynek obejrzyjmy. Co tu nasz klient z tym młynkiem porobił? A klient, tak może byśmy trochę uosobili tego klienta. Pan Tomasz, panie Tomaszu. Nie trzyma się, końcówka nie powinna się tak sama wypiąć, trzeba ją pewnie docisnąć. Czy on jest w dobrą stronę? Tak, biały do plusa, czarny do minusa. Dobra, obejrzyjmy ten młynek. Jakiś tu z tego co pamiętam to było, że to jest używany silnik, ładnie wyczyszczony. Naklejeczki pozdzierane, żeby nie było widać ile ma lat, standard. Dobra, czekajcie, wysypię z niego kawę. Przy okazji macie instrukcję, jak sobie rozebrać młynek. Odpowiadając na pytanie, ta śrubka służy temu, żeby wam się młynek sam nie rozkręcił. Wysypka się trzyma. To nie Latte Go. Właśnie. A no, ładnie wyczyszczony młynek. Ładnie się rozkręcił, czekajcie. I tutaj za wiele, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Jedyne co, to już z doświadczenia. Inozaur, kiedy zmiana lokalu na taki cieplejszy? Po co, człowieku? W chłodzie się ludzie konserwują, będę dłużej żył. Nie zamierzam zmieniać lokalu na razie. Ja sobie to tak palcami mogę sprawdzić. No to powiem szczerze, tak na moje odczucia, bo to żarno powinno się zaczepiać o palca.
Czekajcie, jeszcze to przetrę jakąś szczotunią. Ja tak na dotyk, wiecie, nie potrafię wam tego wytłumaczyć. Czuję w miarę, czy te żarna są stępione. No moim zdaniem do najostrzejszych to one nie należą. Z sakladym. Może się uzbiera na kamerę przeznaczoną na widok od góry. Pozdrawiam i życzę rozwoju kanału w 2024. Dziękuję, sakladym. Będzie ta kamera, ona nie będzie często wykorzystywana, ale to właśnie wizyta u Spoxa, u wielkiego elektronika, jak on pokazywał ten ekspres od góry. Fajnie to widać, no. Gonimy tego króliczka, czy my go kiedyś dogonimy, to nie wiem. Dolne żarno jest bardziej ostre, ostrzejsze się mówi, nie bardziej ostre. Coffee Doctor, czy gdzieś można, Dariusz, takie żarna dostać, bo mam niwonę z takimi żarnami, ja na not nie mam. Musisz szukać, ja nie wymieniałem żaren. Nie pamiętam, żebym kiedyś wymieniał żarna w niwonie. Także nie wiem po prostu, nie wiem. Albo przyjdź do nas na grupę na Facebooku, opis do grupy na Facebooku macie w opisie filmu, jak tam Danielu, Alicjo czy inny z moderatorów, jeśli jest, wrzućcie ten link do grupy tutaj. Napisz na grupie. Było kiedyś pytanie o te żarna, ale nie wiem, czy je odkopiesz. Ale jak napiszesz, to zaakceptuję któryś z nas post i może ktoś ci pomoże. Te żarna są, to żarno jest ostre. Czuć, że się palec tak nieprzyjemnie zaczepia, o to się nie bardzo zaczepia. Dobra, słuchajcie, tu wszystko wygląda ok. To skręcamy ten młynek. Może on był źle wyregulowany. Chciałem zrobić kawę, sprawdzić jak się robi, żeby potem mieć porównanie, no ale widzieliście, że ten ekspres się nawet nie płucze, więc no nie dałoby się na nim zrobić kawy. Jak to było? Tu macie specjalnie, ja też się kiedyś z tym męczyłem, macie specjalnie takie prześwitujące otwory, że jak sobie celujecie, bo tutaj trzeba tymi listkami trafić, słuchajcie, to właśnie przez te otwory możecie sobie wylukać, co gdzie idzie. Na przykład w ten sposób. Tak, żebyście cokolwiek wy widzieli. Ja nie muszę. No, trzeba tu ucelować tymi pozycjonującymi listkami. Nie pasuje. Dobrze, ja to wkładam. Wydaje mi się, że dobrze, ale mogę się mylić. Tu wąski, tu szeroki. No tak to ma być, no nie chce być inaczej. Czekajcie, chwila skupienia. O, dobrze dopchnąć. Przycisnąć regulację palcem. Jak jest wyczyszczony młynek, to naprawdę lekko chodzi. Powiedział. I mu nie chodzi. O, widzicie? To, pytacie o to często. Fabryczne ustawienie, po to jest tutaj to maźnięcie, to jest dokładnie takie. To maźnięcie ma wskazywać na początek elementu regulacyjnego pomiędzy silnikiem a elementem regulacyjnym. Tyle. Dobra, młynek składamy, ale i tak go na razie nie wkładam, bo musimy zobaczyć, czemu z tego ekspresu nie leci woda. To do środka kompletujemy. To tu. Guma pozycjonująca. I patrzę, co piszecie. W Szczecinie są tanie lokale i ciepłe. O panie, lubię Szczecin, ale daleko. Jeździłem tam do was często. Kraina rąd. Dobra, zaglądamy do środka, słuchajcie. Seban. Express DeLonghi Letta Explorer po zrobieniu espresso wypuszcza parę. Woda z dysz według mnie wpływa z oporem. Ekspres ma 4 miesiące, był odkamieniany. No to do reklamacji go, jak coś nie działa. No po to jest gwarancja, słuchaj. Co tu się zastanawiać? Rotor FPV. Co to może być, że po włączeniu ekspresu nie pobiera wody? Jak docisnę filtr, to przeważnie pomaga. Co dobiega żywota? Ale jaki filtr? A wyjmij filtr. Może filtr masz zapchany. Siema, Stachowicz! Przypomniało mi się coś, Stachu. Krzysztof Eł, na rozwój, pozdrawiam, dziękuję. Staram się rozwinąć. Rozwinę skrzydła najprędzej. Co to ja robię? Wyciągamy ekspres z ekspresu. Jedna. Patrzcie, które trzeba wykręcić. Byście potem nie pytali, koficzka. Czy smarować windę zaparzacza w DeLonghi Magnifica S? Tak. Tylko bardzo delikatnie i wtedy jak zaczynasz głośno chodzić. Na bardzo wielu filmach moich słychać to, ten moment. Albo jak zaczyna strzelać. Jest takie charakterystyczne w DeLongach, jak już się troszeczkę ta winda zapyli kawą, no bo to jest normalne. To takie charakterystyczne strzelanie zaparzacza słychać. I ją trzeba najlepiej. Ja smaruję windę zaparzacza. No tu nie mamy windy zaparzacza DeLonghi, ale pokażę wam. CX80, tylko to jest ważne, żeby to był, powtarzam to zawsze.
do tworzyw sztucznych i gumy i jak windę zaparzacza macie tu, dobrze jest na przykład sobie też te sanie wykręcić od wylutka, ale jak nie, troszeczkę dosłownie nad saniami, sankami, pod sankami, a on się wam nasmaruje jeżdżąc przy starcie. Nie przesadźcie też tam, bo im więcej smaru, tym więcej się będzie tego pyłu kawowego do niego przyklejać. Te dwie, ta trzecia, ta czwarta. For Life TV, jak diagnoza wstępna, bo mnie nie było trochę. Diagnoza klienta jest, że robi lurowatą, wodnistą kawę i są słabe fusy. Natomiast na razie diagnoza jest taka, że on się nawet nie wypłukał wodą, ma jakiś problem z przepływem wody. Tyle. Gosza. Gdzie pisała Gosza? Dlaczego mnie się Gosza? Dariusz Darecki, w Niwonie raczej jest młynek stalowy, a nie ceramiczny. No tak. Gosza, ty wiesz. Moja Niwona to 765, ma już 12 lat i tam jest młynek taki jak na dzisiejszym live. Naprawdę? 765 jest ceramiczny? Być może. 765? Nie. Naprawdę? Aż sprawdzę, poczekaj. Coś mi tu się nie zgadza, panie kochany. Niwona 765. Tam jest ceramiczny? Oj nie chyba. W Niwonie młynek ceramiczny? Kurczę, no za dużo tego jest, mnie się może mylić, ale naprawdę jesteś pewien, że jest taki młynek w Niwonie? Nie. Jestem prawie, że przekonany, że nie. For Life TV, czyli albo przepływka, albo pompa, albo elektrozawory. For Life to albo pompa, albo przepływka, albo elektrozawory, albo wężyki, albo grzałka, albo... Co tam jeszcze mamy w ekspresie? Zawór, elektrozawór, albo... Przemek, 3 tygodnie temu kupiłem 2 ekspresy Melita CI. No, CSI mi się to. CI, Touch i Latiszote. W obu dała się znać niska jakość plastików, a konkretnie zbiorników na wodę. W jednym przy płukaniu odpadła czapka i wypadł pływak. Lesio, coffee, ufaszaj na pająki. Nie ma. Już klient czyścił ten ekspres, więc mam nadzieję, że wszystkie odłowił. Po raz kolejny to powiem. Tu jest śrubka. Chociaż nie wiem, czy już ją wykręciłem bezwiednie. Młynek nie jest na śrubce. Chyba mamy wszystko, słuchajcie. No to co? Hop siup. O, jednak tu klient nie zaglądał. Warto to wyczyścić, jak już tu się dostajemy. No widzicie dlaczego, jakby nie muszę. Ale to nie jest wina, od razu mówię, użytkownika, bo tu nie macie normalnie dostępu. I tyle. Czekajcie troszkę tutaj porządeczku. Porządeczku. No dobra. Tu mamy czujnik, tu mamy młynek, tu mamy pompę, tu mamy przepływomierz. No tak to generalnie wszystko wygląda dobrze, więc czemu nie dajesz wody, Dzido? Tu ładnie. Tu jest wszystko ok. No to zajrzyjmy do tego przepływomierza. Nie gubiąc uszczelki, tak jak w sobotę się to zdarzyło. Wypinamy. Trochę tutaj ręcznika. Dominik MM, jaka jest różnica między stalowym a ceramicznym? Odpowiem ci przewrotnie, zawsze tak odpowiadam na to pytanie. W żadnej kawiarni, tylko kawiarni, nie jakiejś tam gastronomii na świecie, nie znajdziesz młynka ceramicznego. Moim zdaniem, to jest moja teoria oczywiście, nie musicie się z nią zgadzać, młynki ceramiczne powstały na fali młynków stalowych. Poświęćmy temu chwilę. Teorie na temat młynków ceramicznych są cichsze. Hałas wytwarza mieląca się kawa i ten gość. Więc czy są cichsze? Nie sądzę. Młynki ceramiczne bardziej pylą. Są ostrzejsze, bardziej pylą. Młynki ceramiczne są bardziej narażone na ciała stałe z kawy. Kamienie. No drewienka może mniej, ale kamienie w kawie wbrew pozorom się zdarzają. Nawet nie wiecie, ile ja z DeLongów wyciągam kamyczków. DeLongi młynek ma zabezpieczenie, ma takie sprzęgło, które zaczyna terkotać. Młynki ceramiczne mniej się grzeją. Ale to nie są przemysłowe ekspresy, słuchajcie. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, ja uważam, że młynki stalowe są lepsze. W Niwonach są jeszcze młynki stożkowe. Młynek stożkowy, nie powiem wam dlaczego, bo nie pamiętam. Jeśli ktoś wie, napiszcie. Młynek stożkowy lepiej mieli kawę niż młynek, bo to jest młynek zwykły
ma 2 płaskie żarna. Młynek stożkowy, tak jak w Niwonie, ma żarno jedno stożkowe, to dolne, to jest taki trójkąt i po nim jeździ drugie żarno. W gastronomii w większości są takie same żarna. Nie stożkowe, tylko 2 płaskie, tylko to są zupełnie inne żarna, tam jest dużo lepsze odprowadzanie ciepła. To już w ogóle długa historia, żeby to opowiadać. Dawid, po pierwsze, nie pisz kapsem, bo cię wywalą. Kofi, mordeczko, uszanowanko, w końcu wpadłem na twój live. Wiem, że nie lepisz krupsów, mam problem ze spieniaczem zintegrowanym, nawet po wyszorowaniu słabo spienia mleko. No odpowiedź masz już w tym, co napisałeś. Problemy ze spienianiem w krupsach często bywają poważne. Z tego, co ja pamiętam, ja już 4 lata tych krupsów nie naprawiam. No, turbinka na pewno do wyczyszczenia, bo się słabo kręci. Ale sprawdźmy, tylko ja wyniosłem strzykawkę? Nie, wyniosłem. Żanety. Już zawsze mi się ta strzykawka będzie bzyku kojarzyć. Pozdrawiam. Żaneta. Uwaga. Nie zgubię tej uszczelki, bo tu jest czerwona. No jest drożnie. Bo to najważniejszy właśnie element to jest, tutaj to jest w tej podstawie przepływomierza, bo tu jest bardzo mały, nie będzie tego widać. Tu jest bardzo, ale to bardzo. O, widzicie tą dziurkę tam w środku? Mogę nawet przybliżyć i wyostrzyć. Tam jest bardzo mały prześwit. Zobaczcie, przez jaki otwór płynie woda. To jest, nie wiem, mniejsze niż główka od szpilki. Jak wam tam coś wpadnie, no to jest awaria. A widzicie, dostać się do przepływomierza w ekspresie Saeco, no to nie jest takie 2 minutki, nie? Czyścimy. Przepływomierz wygląda na drożny. Dobra. Uszczeleczka. Uszczeleczkę można przy okazji smyrnąć. Bez kapsa, dokładnie. Melita Laticia też ma stożkowe żarna, przynajmniej tak z góry wygląda. No chyba tak, bo Melita i Niwona to są bliźniacze w miarę konstrukcje. Wypadałoby też turbinkę. Coffee Doktor, Dawid, może i ciebie bliżej, mam do ciebie bliżej niż do Spoxa, to może i ciebie nawiedzę w któryś dzień, ja kocham kawę i smak i aromat. Tylko nie przyjeżdżaj ze swoim ekspresem, proszę. O, tak się powinno śmigło kręcić. Warto to wyczyścić, jak już się dobieracie do ekspresu. No i widzicie, no na przykład w DeLonghi ekspresach, tutaj nie oceniam, ale w DeLonghi ekspresach ściągacie tylną ściankę i macie dostęp do przepływomierza. W ekspresie Saeco tym, no bo już w Philipsach dlatego jest dużo prostszy dostęp, ale w tym to widzicie, do jakiego stanu trzeba doprowadzić ekspres, żeby wyczyścić na przykład paprocha z przepływomierza. No. Trochę tego trzeba zrobić. No. Dobrze zakręcamy. Dobrze podpinamy. Tutaj to wszystko wygląda dobrze, słuchajcie. Teraz tylko nie pomylcie, bo jak pomylicie kolejność połączeń, czyli pomylicie wyjście z wejściem, na skarpetkę na trzecią nogę, Sinu, dziękuję. Na skarpetę, pod kolanówkę, chłopie. Skarpetkę. Ty. Jak pomylicie wyjście z wejściem, czyli tak, strzałka, wyjście, górna, nigdy się nie nauczę, zawsze muszę spojrzeć, to jest do pompy, wejście jest do zbiornika. Dobra, tu wygląda dobrze. Zdarza się, ja tego nie zwróciłem na to uwagi, ale to nawet mi się zdarza, że jak składacie obudowę, to zagniecie ten przewód. Bardzo często mi się to zdarza i wtedy jest taki efekt, że on wody nie pompuje. Dobra, słuchajcie, nie będziemy go skręcać. Tu wszystko wygląda dobrze. Zawsze sprawdzajcie cybantosy. Wiem to. Opaski zaciskowe metalowe. Sprawdzajcie zawsze, czy nie ma tu wycieków, bo Saeco słynęło z tego, że lubiło tych opasek nie podociskać. Sprawdzajcie zawsze w tego typu konstrukcjach, czy tu nie ma wycieków. Tutaj to jest wężyk, ale tu, na tym wkręcanym, trochę za daleko to wszystko jest, zaraz się poprawię. Czy tu nie ma wykwitów? Jeśli są, to można wykręcić. Sprawdzajcie zawsze na tym trójniku, czy tu się nic nie dzieje. Widzicie? Ostatnio był jakiś Philips, czy tam Saeco, gdzie tu były trytki pozapinane. Tu są cybanty. I to są oryginalne cybanty, bo są, zobaczcie, farbą maźnięte. Przybliżę wam to. Bo z kimś miałem taką dyskusję, że tutaj zawsze były trytki. Nie. Widzicie? One są jeszcze oryginalną farbą maźnięte. Podejrzewam, że to, poprawcie mnie, to zielone maźnięcie to jest jakiegoś technika, który no sprawdza poprawność połączeń, tak? Na jakiejś tam taśmie montażowej. Tak obstawiam. Łyczek, co tam piszecie? Siema Kofik, siema Łukasz. Tomasz, witam kawomaniaków, witam cię Tomaszu.
Lesio, czy w Ekspresie Siemens EQ6 można wymienić młynek z ceramicznego na metalowy? Nie. Znaczy to są już jakieś customowe przeróbki, ale generalnie nie ma czegoś takiego. No ale to jeśli wiecie, to nie jest tak, że młynek ceramiczny jest zły. Jest bardziej podatny na kamienie jakieś w kawie. Ale to nie jest tak, że on jest zły. Po prostu pytacie mnie, który według mnie jest lepszy. Według mnie lepszy jest stalowy. Tam jeszcze taki zarzut był, że w młynku stalowym to będzie czuć stalowy posmak w kawie. Ludzie, jakby się tak szybko żarna stalowe ścierały, to by wyście po 50 kawach żarna w młynku wymieniali. Nie jest tak, że ten metal wam będzie w takich ilościach szedł do kawy, że będzie blaszana kawa. No, wiecie, to jest team ceramiczny, team stalowy. Trybik, na rozgrzewkę i rozwój kanału. Dziękuję, Trybik, dzięki bardzo. Team ceramiczny, team stalowy. Team Ekspresy, team Jura. Team Jura to jest... O, to są takie chłopaki! Z teamem Jura nie zaczynajcie, bo Jura to Jura. Żartuję oczywiście, ale coś w tym jest, że posiadacze Jury to tak są za tymi swoimi ekspresami. To jest tak, wiecie, przekładając, kiedyś była taka zawsze wojna pecetowcy, konsolowcy. To są takie sztucznie generowane wojenki, które się z dupy tak naprawdę biorą, moim zdaniem. I tyle. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Złóżmy go do obudowy. A, jeszcze sprawdźmy od razu. Słuchajcie, o tym nie zapominajcie nigdy. Nie jeden film już o tym był. Wiecie, co tutaj można znaleźć. Na pewno wiecie. Śrubko, śrubko, chodź tu do mnie. To zajrzyjmy. Oj, coś ciężkawo. Czy będę szedł do zlewu? Umyć wylewkę. Jak obstawiacie? Co tam siedzi w tej wylewce? Czysto czy brudno? Grzegorz Kaczor. Dzięki filmikom na kanale zrobiłem remont nieużywanej od 3 lat uszkodzonej Niwony. No widzisz. Podziękowania. Tutaj, Grzegorzu. Cieszę się, słuchajcie, te filmy są gratis. Macie ochotę dać donate'a? Świetnie. Nie macie ochoty dać donate'a? Też świetnie. Jest okej. Zaraz to jeszcze psiknę, bo tu jest mały osad, ale jest, słuchajcie, w miarę. To jest tylko osad. Zaraz go tu załatwimy. Dobra, niech to trochę namoknie, bo musi, a ja poczytam, co piszecie. Alicja, tylko automaty. Tak, tylko automaty naprawiam, nie muszę widzieć pytania. Dawid, daje się na twój ekspres. A co powiesz o kawach smakowych? Czy to prawda, że zatykają młynki w ekspresie? Tak, Dawid, kawy smakowe są moczone w różnych cukrach, cudach i tak dalej. Ja mam taką charakterystyczną zawsze, nie mam teraz, żeby wam pokazać, ale jak jest ten plastikowy element, gdzie ja to wyniosłem? Zgubiłem kawałek ekspresu, nie pokażę wam. Jak macie klosz, czy klosz w ekspresie, czy ten plastik, do którego wsypujecie kawę, to te kawy smakowe potrafią zrobić wrzery w tym plastiku, takie fizyczne wrzery. Pomyślcie sobie, co w tej kawie jest. Nie używajcie kaw aromatyzowanych, bo często są mylone, jak macie na kawie jakieś mieszance z palarni, że nuty owocowe, nuty cytrusowe, to są nuty wyczuwalne w ziarnie kawy, jeśli chodzi o samo ziarno kawy. To nie jest tak, że to jest moczone w cytrusach. Takie smaki, 100 ileś smaków można w kawie wyłapać. Tylko to już oczywiście trzeba być nie baristą, nie sommelierem, no tym od kawy, captasterem. Dawid, co uważasz o ekspresie Melita F53 Café Passionato? Bardzo dobry, dziękuję, Dawid, bardzo dobry ekspres. No, tak jak pisałem, jest film z grudnia o polecajkach, ja polecam generalnie Melitę i Niwonę. Jurę też polecam, tylko Jura jest dużo droższa, dlatego nie mieści się w moich kategoriach polecajek. Natomiast Melita, Niwona jak najbardziej. Pamiętajcie, te ekspresy też się psują, ale no wybierałem to, co mogę w miarę polecić. Nie, kawy smakowe nie, waniliowe, czekoladowe, sraczko-buraczkowe nie. Dawid, ja musiałem ostatnio teściową skrzyczeć, bo przyniosła Irish Coffee, jak wziąłem do ręki, żeby wsypać do ekspresu, to połowa tego, co trzymałem, została mi na otwartej dłoni, tak się lepiło. No właśnie, no to jest odpowiedź, no i w młynku robi się, zatyka się zaparzacz, ale to wszystko jest łatwe do czyszczenia, ale młynki potrafią się męczyć, aż się upalają. Nie pij tego, co masz w kubku. Od biedy możesz to rozcieńczyć Jägermeisterem albo kawkę sobie strzelę. Oj, nie przesadzaj, nie zabije mnie to. Prędzej tu zamarznę. Kontrola. Żeby nie było. Ile gadamy? Godzinę. Ile już mamy? 12. Ale pamiętajcie, że ja mam tutaj wewnętrzne ciepło pod biurkiem. No zawiśnij do...
Dobra, czytam jeszcze chwilę, to jeszcze na maka, jeszcze tutaj dosypiemy miodu. Felik. Usterka nadal nieznana? No będziemy zaraz odpalać, no zobaczymy. Mnie to się wydaje, że był po prostu źle ułożony wężyk i się zagiął przy założeniu czapki, a jak nie, no to w pompie jest problem, bo przepływomierz wyglądał na dobry. Zaraz będziemy wiedzieć, tylko niech namoknie kluczowy element, który muszę wkręcić przed składaniem. Jędrzej. DeLonghi Ecam 45760, przebieg 1700 K, 700 litrów wody w moim posiadaniu od 3 lat. Na razie działa bezawaryjnie, ale może warto zrobić jakiś przegląd. Odkamieniany regularnie, używany z filtrem. Warto zrobić przegląd. Po 3 latach już warto zrobić przegląd. Szymon, witam, mam pytanie, czy ekspres skarbowy DeLonghi EC będzie dobrym wyborem, czy dopłacić do modelu EC 850 z 2 termoblokami? Jak będziesz robił dużo mlecznych kaw, to wydaje mi się, ja nie naprawiam tych ekspresów, ale coś tam o nich wiem, to wydaje mi się, że warto dopłacić. Ale będziesz zadowolony z obu. Ja bym brał ten niższy model. Chyba że chcesz robić, nie wiem, 15 cappuccino pod rząd, bo o ile kojarzę, to ten EC 850 to jest z mlekiem wpinanym. Dobrze myślę? Sebastian M. DeLonghi Perfecta Ewa jest zbudowana inaczej niż te modele, które trafiają do Ciebie. Czy naprawiałeś Perfecta? Nie pamiętam. Nie wiem. Nie mam za dużo tego, nie mam w głowie wszystkiego. Chyba nie. Jakie są różnice w tańszych Barti? Jakie są różnice w tańszych i droższych ekspresach? Na przykład Melita F300 i Cafeo. Czy warto kupić droższy? Wygląd. Ekrany. Słuchajcie, takie różnice na poziomie na przykład Nivony. Czy w ogóle, nie generalizując, na przykład ekspres za 2000, a będzie też ekspres za 8000. Ekspres za 8000 może mieć 2 grzałki, może mieć jakieś dodatkowe systemy. W Nivonie jest to na przykład regulacja temperatury mleka, która jest pod ekranem. Czy ona jest potrzebna, czy nie, to już wy decydujecie. Jeśli są 2 grzałki, to wiadomo, szybciej będzie robił cappuccino. Bo jeżeli jest jedna grzałka, to do spieniania mleka on tą grzałkę nagrzewa, spienia mleko, w mojej Jurze tak jest. Jak spieni to mleko, to przepuszcza trochę wody przez grzałkę, co jest bardzo mądre, bo obniża temperaturę grzałki, bo kawa zaparzona powyżej 90 stopni. No a do spieniania wiadomo, grzałka musi mieć więcej niż 100 stopni, żeby się wygenerowała para. Kawa zaparzona w takiej temperaturze byłaby strasznie przeparzona, taka wręcz niesmaczna. Więc u mnie jest tak, robi mleko, taka jest kolejność w mojej Jurze ENA Micro 9, wyprzedzając pytania. Spienia mleko, potem puszcza trochę wody, słychać przez grzałkę do tacki, żeby schłodzić grzałkę i dopiero robi kawę. Jak macie 2 grzałki, to jedna odpowiada za mleko, druga odpowiada za kawę. Jest to szybciej. Jak przyjedzie do Was 10-osobowa rodzina, ma to sens. Jeśli pijecie dużo cappuccino naraz, jest Was, nie wiem, 5 w domu, dorosłe dzieci, nie wiem, mieszkacie w komunie, to wtedy ma to sens. To wszystko trzeba sobie przemyśleć, ale generalnie konstrukcyjnie w ramach jednego producenta wszystkie na przykład DeLonghi mają, poza jakimiś tam modelami Cafe Corso, które mają tą windę jeszcze bujaną, wszystkie DeLonghi, czy on jest za 2000, czy on jest za 8000, mają tą samą windę, ten sam zaparzacz i kawa spienia się, kawa parzy się w ten sam sposób. Reszta to są bajery. Tyle tego przykrótkiego wywodu. Dobra, ja sobie będę tutaj szerował. Słuchajcie, powoli tą wylewkę i jeszcze poczytam. Witam wszystkich Electrofix Lab, cześć. Rasiu Daktyla, słyszałeś pan, że małżeństwa we Włoszech dostają od państwa DeLonghi ekspres do kawy? Kurna, jedziemy do Włoch! Ale to potwierdzone info? Rasiu? Czy na plotku wyczytałeś? Jędrzej, czytałem, witam, Sebastian, to już czytałem. Dawid, pytam, bo za wita, z której używam od 4 lat mieszaną ze zwykłym, to jest tłusta i polecam. Nie pijcie w ekspresach, które mają, w ogóle nie pijcie kawy aromatyzowanej, bo ona jest niezdrowa. Zauważcie, że jak wam parzą w kawiarni kawę zimowe, orzechowe latte, to oni parzą espresso. Który z tych 3000 byś wybrał? Arek. Melita Barista T Smart, Melita Seitouch, Nivona 821, szczególnie pod kątem awaryjności. Którąś Melitę, ja nie znam tak modeli, bo ja nie sprzedaję ekspresów, więc za trudne pytania mi zadajesz. Kiedyś Nivona była bliższa mojemu sercu, nie jest daleka, ale teraz bym wybrał Melitę. A którą to już musisz sobie sam wybrać, słuchaj. Czekajcie chwilę, pójdę, to wezmę pod kran, bo to jednak ten osad jest grubszy. Zaraz do Was wracam. Sekundeczka. Jestem. O, przymknę drzwi, bo tam w łazience to jest lodówka u mnie. Tak, wracając jeszcze do Twojego pytania z Donate'a, dziękuję za Donate'a. Nie pytajcie mnie o konkretne modele, bo ja nie mam w głowie tych modeli. A Melity zwłaszcza, bo Melity to jest tyle modeli, ile ludzi na świecie. Generalnie jest to dobra firma.
Jakbym miał wybór, o tak odpowiadając na twoje pytanie, jakbym miał wybierać pomiędzy Melitą a Niwoną, to w tej chwili wybrałbym Melitę. Ale to jest tak 51% do 49%. Coffee Doctor, jaki miałeś najdroższy ekspres do naprawy? Jury takie po 12 tysięcy naprawiałem, a jeszcze jak się zajmowałem gastronomią, to najdroższy ekspres jaki naprawiałem to był wart chyba z 60 czy 70 tysięcy, także jakieś tam doświadczenie mam i powiem wam, gdzie tą brudną szczotą, powiem wam, że mimo, że człowiek ma, a przy gastronomii to gastronomia jest wbrew pozorom chyba prostsza do naprawy. Cięższa, więcej tego noszenia, więcej grzebania, ale tam zasady są prostsze, powiem wam szczerze, w tych gastroekspresach wielkich. Ale jak się robi taki ekspres, i to jeszcze na miejscu u klienta go robiliśmy, taki ekspres za 50 czy 60 czy 70 czy 80 tysięcy, bo szczerze mówiąc nie wiem ile on był wart, dużo pieniążków, to jest ten dreszczyk emocji, powiem wam. Jest ten dreszczyk emocji. Wracamy do naszego Incanto. Schodzimy na ziemię z dziesiątek tysięcy do 2,5 tysiąca. Nie wiem ile Incanto kosztuje. Cały czas powtarzam, ja nie znam cen. I kręcimy gościa. Ludzie, kto mi napisze, po ile doktor ma swoją kawusię? Napisz mi maila, wszystko dostaniesz, bo kawusia, ceny kawusi się zmieniają. Kawa niestety drożeje surowiec. Nie chcę mówić, wytłumaczę ci to. Dawidzie, Rafał, co sądzisz o DeLonghi Eletta Explore Cold Brew? Ekspres fajny, Cold Brew. Cold Brew z ekspresu automatycznego moim zdaniem jest śmieszne. No chyba, że je sobie zaparzysz, no nie no. Cold Brew robi się 24 godziny. To odpowiedz sobie sam, co ja sądzę. Ale generalnie wszystkie DeLonghi są w porządku, jeśli się lubi dzbankowe, karawkowe systemy spieniania. Bo ja na przykład ich nie lubię. Ale to jest też na zasadzie team dzbanki, team wężyki. Co kto lubi? Trzeba dobrać ekspres do własnych potrzeb. To zawsze to powtarzam. Palucha sprawdź jeszcze. Wszystko ok, Artur, z paluchem. Patrz. Widzisz? Palucha mogę sprawdzić od zewnątrz, panie Arturze. Chcę zobaczyć? Dobra, zrobię to, Artur, dla ciebie. Ale pamiętaj o fasolce. Żeby nie było. Znaczy cold brew, ja nigdy nie piłem, słuchajcie, nadal nie udało mi się napić cold brew. Nigdy nie piłem, wiem tylko, bo poczytałem, no ja się tym interesuję, no robię przy tej kawie, co prawda bardziej przy ekspresach. Nigdy nie piłem. W końcu to zrobię. Nagram wam shorta wtedy z tego jakże wspaniałego momentu, aż chyba, no w ten weekend może być ciężko. Paluch trochę przeciekał, widać. Nagram wam shorta z tego wydarzenia, że Kofik, ten co gada o kawie i ekspresach, napił się w końcu cold brew. Ja nie o bigosiku, Arturze, chwaliłeś się. Artur pisze, że za rok bigosik, że jak robisz fasolkę, to wychodzi ci 48 tysięcy słoików, to ze 2 byś podrzucił, no. Sorry. Ale ledwo się wykurowałem przez weekend. Piłem kopiluwak. Szczerze? Chłyt ma te tindody. Może ta kawa miała sens, jak te zwierzątka, te gryzonie, szczury czy tam potwory, tygrysy, które przetwarzają, ładnie mówiąc, tą kawę. Były, jak ta kawa była zbierana na dziko, a teraz to jest, słuchajcie, przemysł, to kopiluwak i... Nie było tu zaglądane. Już wam pokazuję, nawet zrobimy zoom. Tutaj to jest jeszcze nieźle, czekajcie, niech ja się tu przyłapię, ale widać, że jest zmęczony ten zawór. Ale tu dobrze jest złożony. Chyba nie był rozbierany, bo tu jest dużo, widzicie? Dużo jest osadu. O, nawet palcem go mogę ściągnąć. Więc jedziemy z gościem. Przelot jest. Uszczelki oczywiście do wymiany, ale to standard. Oddalę już, bo do czyszczenia nie musicie mieć aż takiego zbliżenia. Dobra. Zapsikuję tego grzybka.
czyszczę. Generalnie ja staram się nie regenerować tych zaworów, ale tutaj nie ma tragedii, jest po prostu osad. Ale raczej to nie powodowało blokady, chociaż słuchajcie, może. Zaraz się dowiemy, na razie składam to wszystko tak jak było i tu o tym mówiłem, pamiętajcie, jak składacie zawór, bo tutaj generalnie na logikę, skoro woda płynie w dół, to wiele osób też wrzuca go tak. Tak się nie robi. On ma być tu do góry. On ma tu doszczelniać. O. Tu ma zamykać. Straciłem pewność, jak to mówię, ale raczej na 100% tak. Tak. On tu idzie do góry. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale raczej tak, wiecie, to... Można się zakręcić. Nie, no jestem przekonany, że idzie tak. Jak się mylę, to moje przekonanie spełznie na niczym, ale raczej tak. Znaczy w jakim sensie MHFCB? Czy ten zawór wody po odkręceniu normalnie się wkłada, czy jakoś specjalnie trzeba? Smarujesz sobie to, co zawsze powtarzam, o-ringi jakimś smarem, żeby ładnie wchodziły, żeby się nie przycięły przede wszystkim. No i cała filozofia włożenia polega na tym. Więc tutaj widzieliście, jak wszedł. Jak masełko. Nic tutaj wielkiej filozofii nie trzeba. Polecam wam, zrobię to moją trzęsącą się łapą. Zrobię to śrubokrętem, bo polecam wam, zwłaszcza tu, jak nie macie wprawy dokręcać śrubokrętem, bo... Czy tu były czarne śrubki, czy srebrne? Czarne, nie? Bo tu jak przekręcicie gwint, to już nie ma ratunku, to się będzie jako tako trzymać, ale... No tutaj jest rzeźba, jak się coś stanie. Jeśli widzicie, że u was są tu już przyrdzewiałe te wkręty, wymieńcie je, bo potem ich rozwiercanie tutaj to... Przepraszam. To jest rzeźnia. O, tu jest ukręcony. Już nawet nie mam co dokręcać. Czyli chyba, drogi kliencie, wyciągałeś to. Dobra, tego na razie nie wkładam, bo to jest do mycia. Kamil Wolsztyn, Coffee Doctor, a zajmujesz się naprawą automatów do kawy? Mamy kilka takich w pracy i robią wstrętną kawę. Ale to są automaty. Masz na myśli pewnie jakieś takie... Takie no... Jak na monety są takie automaty. Nie. Firmy Nekta na przykład kojarzę takie rzeczy. Nie zajmuję się tym. Nie można się, słuchajcie, zajmować wszystkim, bo jest tego po prostu za dużo. Tutaj też zwracam waszą uwagę, to jest wszystko do czyszczenia. Ja nie będę teraz tego robił, bo bym musiał iść do kuchni na 20 minut. Więc pamiętajcie, że to wszystko, dlatego tego nie skręcam, bo to wszystko jeszcze tu będzie rozkładane. No, wymaga to dopieszczenia, nie? Ale na razie próbujemy uruchomić ten ekspres i sprawdzić, o co chodzi z tą kawą. Ja jeszcze jedną rzecz zrobię, bo to bym zrobił od razu, tylko jak znajdę uszczelki, słuchajcie. I pytanie, czy ja jeszcze mam uszczelki. Wymienię na paluchu uszczelki, bo one mogą być tutaj bezpośrednim powodem, tylko pod warunkiem, że mam te uszczelki, bo to jest też ważne. O. One mogą być bezpośrednim powodem tego, że tu ucieka ciśnienie i ta kawa nie robi się esencjonalna. Czyli ściągamy te, chociaż one tu całkiem dobrze wyglądają. Nie wiem, czy klient je wymieniał, czy nie. Raczej tak, bo no są jak nówki sztuki, ale dla pewności wymieńmy je. Co tam piszecie? Łapki do góry, oczywiście, dawać łapki do góry. Ile jest łapek do góry? Ja nawet nie wiem, gdzie to patrzeć. Polubienia 202, co tak mało? 490 osób, 1800 już było, bo tu mam taką statystykę, ile osób się przewinęło. I tylko 200 łapek, no how dare you? Bijajcie i zapraszajcie na live do Coffee Doctor, pisze Daniel, jest prawie 500 osób. Czy przebijemy dzisiaj 5 stówek? Dawajcie, nie było jeszcze 500. 500 plus! Jest ratunek, większe wkręty. Tak, na razie Dawid nie chce tego robić, ale jak już masz zardzewiałą śrubę i łeb się ukręci, wkręt zardzewiały, to potem jest rzeźba, żeby wykręcić to ukręcony element. No, trzeba tu uważać. Ratunek jest zawsze grubszy wkręt, no wiadomo. Ja mam taki patent do przetestowania, tylko nie chcę tego robić na ekspresie klienta. Sami mi poradziliście, żeby lutownicą nagrzać taką pierdzieloną, przerdzewiały wkręt i go wyciągnąć po prostu na gorąco. Czy to się uda? Nie wiem. Było 500? Kiedy było 500? Nie widziałem, Rafał, to zróbmy tak, żebym widział. O, no i poprosiłem, żeby było więcej, toście uciekli. How dare you.
Dobra, słuchajcie, tego nie skręcam, to zostawiam, ta osłonka nie jest potrzebna do działania. Odwracamy dzidę. Górę muszę założyć, bo nie będę tutaj kombinatoryki uprawiał z wężykami. I już wam pokazuję, o co chodzi z tą górą, tylko ją znajdę. Nie wiecie, gdzie wziąłem górę? No nie ma, słuchajcie. Kto cofnie live'a i powie mi, gdzie położyłem górę od ekspresu? Ona tu gdzieś przede mną leży, ja to wiem. A, właśnie, za pamięci włóżmy młynek. A ja się zastanowię, gdzie położyłem górę. Czyli, zawsze przypominam, czarny do minusa, kolorowy lub biały do plusa. Gumka na miejsce. Zaraz wam pokażę, jak to ma wyglądać, chociaż to było już nie raz, i nie dwa, i nie 5. Tu nie ma, tu nie ma śrubki. To ma być elastyczne, pod warunkiem, że jeszcze, o to też często pytacie, skąd ta sprężynka mogła wypaść. Ona jest pod młynkiem. Żeby młynek nie przenosił jak najmniej wibracji na ekspres. I tak, ja wiem, że to jest niepokojące dla niektórych, to ma tak latać tutaj. Dobra, gdzie jest góra? To no leży przecież, ślepaku. Jest. Ręce do góry. Artur, od stycznia 800. Nie wiem, nie biorę, nie korzystam. A co słychać u Zyzusia? Cześć Grzegorz. Nie odnaleziono. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Taki program. To mamy, to się nie musi trzymać. To teraz ważne rzeczy. Czujnik. Nie, tutaj kłamałem, że coś klient lutował. Po prostu tu jest w takiej osłonce. Zwracam honor. Nic tu klient nie grzebał. Zaczepiam. A właściwie nie muszę teraz zaczepiać, bo przecież jeszcze będę to ściągał. I teraz tu ważne rzeczy. To jest odpływ, jakbyście wody pod zbiornik nalali. Tu przypinamy. Jeszcze mi teraz jedna rzecz przyszła do głowy, ale na razie wam nie powiem jaka. Bo w tych ekspresach z tymi większymi pojemnikami bywał jeszcze jeden numer. Jaki? Zaraz wam powiem. To mamy wpięte. To nie musi tu pięknie na ten moment wyglądać. Jeszcze ważna rzecz. Włóżmy sobie, żeby nie musieć oszukiwać tutaj czujnika zamknięcia drzwiczek, to włóżmy sobie drzwiczki po prostu. Będzie najprościej. Dobra, regulację sobie wyprowadziłem, bo może mi się przydać. No i co? Będziemy gościa odpalać chyba. Ekran na głośniku. Taka konstrukcja, wiecie, serwisowa typowo. Wpinamy taśmę. Wpinajcie ją zawsze dobrze, sprawdźcie. Mi się zdarzyło, że jej nie dopiąłem. Klient zrobił 2 kawy i mówi, że ekran mu zgasł. Mój błąd. Oczywiście dostał kawę gratis. Wszystko załatwione pozytywne. Nie myli się ten, co nic nie robi. Dobra. Zaparzacz. Też należy go sprawdzić, ale ładny, wyczyszczony. Zobaczcie, widać, że tutaj klient grzebał, poddał się. Może niesłusznie, może jeszcze trzeba było powalczyć. Czemu to się nie zapina? Jak wam się nie chce zapiąć zaparzacz, weźcie ten dzynzelek. A czemu on się tu nie chce zahaczyć? O, żeby się zaczepił, ale coś słabo ten dzynzelek tu chodzi. O. I siedzi. To mamy. To mamy. To mamy. Wężyki mamy wpięte. Wkładam wodę, sprawdzam, czy się nie leje. Jakby się lało, to zaraz będziemy tu mieli kałużę. Ja tu trochę posprzątam, pozwólcie mi. Pozwólcie też, że śrubki. Dajcie mi chwilę. Zrobimy tu porządek. Sekundeczka. Szczelki, niepotrzebne rzeczy tu. Wylewki nie musimy zakładać. Zaślepki nie musimy zakładać. Tego nie musimy zakładać. Żelazna rózga hanukowego bożka. Matko, jaki nick. Siemka, bawisz się w modyfikację softów w tych ekspresach? Nie bawię się w żadne modyfikacje ekspresów, bo jest tyle roboty z naprawami, że nawet nie mam na to czasu. Ja mam inne hobby. PlayStation. Baldur's Gate'a teraz męczę. Gracie w coś? Są tu gracze? Ja teraz męczę Baldur's Gate. Świetna gra. Trzeba lubić takie gry, ale jest świetna. Tacka. Tacka.
Co myślicie? Co tam piszecie? O polityce na kanale nie rozmawiamy. O polityce możemy sobie porozmawiać prywatnie. To nie jest kanał o polityce, tylko o ekspresach. Rozrywkowy. Z jakąś tam wiedzą. Tomasz, ja pocę w F1.23, a masz kierownicę? Bo ja generalnie kiedyś miałem do Xboxa jeszcze kierownicę i od tamtej pory gry wyścigowe bez kierownicy to... Nie. Dziedzictwo Hogwartu. Mam, zacząłem, przestałem, będę, leży płytka. Electrofix Lab. Ja 0 gier, nie kręci mnie to. No co kto lubi? Słuchaj. Ja jestem graczem od 6 roku życia. Czyli łatwo licząc, jak od 6 roku gram, to już ze 25 lat gram, nie? Palimy tego gościa, słuchajcie. Znaczy, oby nie dosłownie. Prądu mu. Oddalamy, żeby było widać cały ekspres i ten bałagan. Wylutek się patrzy z wygrzewkiem, czy jak mu tam było. Łukasz Chomicki, ale cię nosi, ale cię trzęsie. Ile dziś kawy było wypite? Ja mam tak bez kawy, człowieku. Słyszałeś o takim czymś jak dużo energii, ADHD? Nie? No trudno. Nie wiem, o czym piszecie, ale dobrze Daniel pisze. Tu nie poruszamy polityki. Polityka, religia, nie tu. Prywatnie możemy sobie o tym gadać. Nie na YouTube. Kelner, mucha w zupie, daj pan spokój. I taka mucha, ile taka mucha może zjeść? O matko, aleś przysłucharzył. Słyszałem ten dowcip 45 lat temu. GTA 5 i Wiedźmin. Wiedźmin trójka przeszedłbym jeszcze raz. Nie grałem dodatków. Dobra, koniec o grach. Odpalamy dzidę. Nie działa. Halo? On naprawdę nie działa. Nie żyje. Pacjent zmarł, operacja się nie udała. Teraz jest na 0. To może teraz. O! Coś się zaświeciło. Się przestraszyłem. Nigdy nie będziesz miał porówno, o co chodzi. Przemek, Daniel pisze do Przemka. Poszukuje Przemka. Daniel Gorczyca. No ale w drugim moim ekspresie Say Touch leje piany porówno. Fakt, różnią się kształtem wylewki, ale mimo wszystko. Nie wiem, o co chodzi z tym porówno. Ale skoro Daniel mówi, że ja to potwierdzę, to pewnie to potwierdzę. Wojciech, jestem za tobą, Bartek. No, cieszę się. Jestem w czarnej dupie, pomoże ktoś? O co ci chodzi, El Padre, bo nie wiem. Jestem w czarnej dupie, pomoże ktoś na jedzenie. Co? Nie aż. Jedziemy. Jaki czarny ekran. Trochę wiary. Hanys, Siemens EQ700 to dobry ekspres? Kup sobie EQ6. Dobrze ci doktor Kofik radzi. Ja nie jestem fanem tej serii EQ300, EQ500, EQ700. EQ6 S ileś tam. Ja wiem, co tu jest za problem, słuchajcie. Ale dam mu szansę. Ja się domyślam, tylko będę musiał znaleźć. Dawno tego problemu nie miałem. Mam nadzieję, że to ten problem jeszcze wam nie zdradzę. 517. O, brawo, dziękuję. Kurna, 500. Włóż wiadomo, co kranik. Kraniku brak, ale jest wężyk. Wężyk jakiś by mi się przydał, wężyk. Może być ten. Nawet, chociaż on trochę za cienki. Czekajcie, znajdę sobie jakiś wężyk, może być ten. Dobra. On się musi odpowietrzyć, ale tu jest banalny problem, ja się domyślam. Mam nadzieję, jak nie to będziemy grzebać dalej. Widzicie? On... Odpowietrzył się. To chyba jednak nie. Zaraz wam powiem, co ja miałem na myśli. Będzie żył. Prawdopodobnie był zagięty wężyk. To co mówiłem w trakcie rozbierania. Tylko gdzie jest woda? Halo?
Nie ma wody na pustyni. Puste wężyki, pusty przepływomierz, dajmy mu szansę. Ja bym go troszeczkę tutaj, odkamienianie oczywiście woła. Nie będziemy odkamieniać na wizji, bo to nie ma sensu. Woda jest w tatce. Znacie, to jak już ktoś tam rzucił suchara o muszę, co wyje całą zupę, to znacie o tym, gdzie jest światło. Jak blondynka, oczywiście bez obrazy dla blondynek. I zobacz, jest światło, pstryka w stryczek. Jest światło? Do brunetki, tak. Jest światło? Ja nie umiem opowiadać dowcipów, od razu mówię. Jest światło? Nie ma światła. Jest światło? Nie ma światła. Jest światło? Nie ma światła. A brunetka? A gdzie jest światło? A blondynka? W lodówce! Prawda, że nie umiem opowiadać dowcipów? To było słabe i suchar. Suchar taki się powinien na ekranie pojawić. Odpowietrzyłbym go wracając. Nie będę już opowiadał dowcipów, do tego trzeba mieć talent. A ja tego talentu nie mam na pewno. Odpowietrzyłbym go przez dyszę, tą naszą taką pseudodyszę. Drinks. Prawdopodobnie, drogi widzu, poza tym, że przepływomierz i tak należało wyczyścić, tam jeszcze ten wężyk, który do pompy idzie, też należy wyczyścić. Już, wiecie, staram się omijać wszystkie możliwe rzeczy, które będą wymagały, żebym stąd wyszedł. Nie chcę robić tych pauz na live'ach. Wolę, żeby ta dynamika była zachowana. Ale obawiam się, drogi widzu, że trzeba by tu zrobić przegląd. Może ten zawór wody za zaparzaczem był przypchany. Zajrzę jeszcze, jak wygląda głowica zaparzacza. Natomiast mógł być problem taki, że jak składałeś ekspres, przyciąłeś albo przygiąłeś wężyk zasilający od pojemnika na wodę i to był cały problem. No ale trzeba wiedzieć, tak? Odpowietrzando. Hot water. Dawaj. Chodzi o to, że w niektórych melitach z jednej dyszy idzie mniej mlecznej piany niż z drugiej. Nie wiem, czemu tak jest. Jeśli to nie jest kwestia zabrudzenia się tych dysz, to być może ten typ tak ma. Nie mam doświadczenia wielkiego z użytkowaniem melity. No woda się leje, nawet chyba całkiem słusznie. Dobra, chyba się odpowietrzył. To teraz tak, ten wężyk niech tu sobie zostanie, ja go gdzieś tutaj wpuszczę. To sobie postawię tu, to sobie postawię, będę podnosił, no bo nie mamy wylewki. Kawusia. Przybliżamy. Czekajcie, tak bym tu próbował, żeby było więcej widać kubeczka. No i co? Ostrość jest? W miarę jest. Kaczor G. Mówi Coffee Doktor i ma. Najlepsze, że ja kawy nie piję. Miło mi, dziękuję. Miałem taki komentarz kiedyś, że oglądam Coffee Doktora z zaciekawieniem, ani nie mam ekspresu, ani nie bardzo lubię kawę. Co jest ze mną nie tak? No dobra, palimy, słuchajcie. Będzie kawa? Będzie dobra? Będziecie widzieć. Wiecie mniej więcej już, jak wygląda dobra kawa. Ja jeszcze rozgrzeję filiżankę. Zgodnie z zasadą, pamiętajcie, filiżanka bardzo obniża temperaturę kawy. 547 osób widziałem. Dziękuję. Dobra. No i ognia. Trzymaj ekran. Dźwięk młynka wydaje mi się ok. Chwila zadumy. Zawsze te pauzy w ekspresie mnie zastanawiają. Pewnie nagrzewał grzałkę. Odsłonię wam. Poleci. Mariusz, zaraz sprawdzimy. Mariusz mówi, że włączył go i wyłączył, bo płukanie nie poleci. Pamiętaj, że ja wylałem wodę z przepływomierza i z wężyków. Zobaczymy zaraz, jak wyglądają fusy. Bo jakaś ta kawa taka... Tu jeszcze syf z wylewki, słuchajcie, poleciał. Jakaś ta kawa taka dziwna, nie? Ale to, słuchajcie, jeszcze pewnie był płyn w wylewce. Zobaczmy, jak wyglądają fusy. No kupa. Ciekawe. Dajmy mu jeszcze jedną szansę. Mało tej kawy on mieli, słuchajcie. Ja bym rozkręcił trochę ten młynek. Może on jest za drobno zmielony. Pamiętajcie, na grubsze mielenie możecie kręcić młynkiem nawet podczas... Mnie się wydaje niestety, że tu są żarna do wymiany w tym młynku. A ja żaren nie mam. Ale tak mi się wydaje, że bo to co mówiłem na początku, to górne żarno już jest tak wyślizgane. Baranek. Na terrarium dla Zyzusia. Dziękuję. Przekażę Zyzusiowi.
mnie się wydawało to, co mówiłem na początku live'a, że to górne żarno już jest, praktycznie nie stawia oporu pod palcem. No dobra, jedziemy. Dajmy mu szansę. Tu już jest nieco lepiej, nawet po kolorze kawy sądząc, ale nadal ona jest taka za jasna moim zdaniem. Ale jest już zdecydowanie lepszy ten napar. Stop! Stop! No widać. No zdecydowanie lepszy jest, widać ten element, który mnie tak zawsze hipnotyzuje. No i kremy się zrobiło sporo. Zobaczymy fusy jeszcze, dajmy mu szansę jeszcze raz zmielić. Jest jeszcze kawa, jest. No to lecimy. Ania odpowiada, Ania pyta, czy grubość mielenia ustawia się w trakcie pracy młynka? Tak. Na grubsze możesz tak naprawdę, nie powinno się tego robić, możesz rozkręcić, nawet na niepracującym młynku. Na drobniejsze zawsze podczas pracy. Dawid, oczy mnie bolą, jak widzę, jak wylewasz tą kawę w zlew, a nie w gardło. Ale to jest kawa testowa, panie, to jest przeterminowana kawa. No zobaczcie, no widać, że jest poprawa. Ja bym te żarna wymienił, no ale to muszę się skonsultować z klientem. Ale walną kremy, no w szoku jestem. No do tej kawy chyba się nikt nie przyczepi. Nie? Patrzcie, jak się długo trzyma. Myślę, że jest ok. Sprawdźmy, jak wyglądają fusy. Mamy to. Mamy to, słuchajcie. Co prawda wypadło mi tylko pół, reszta mi została. No ale jeszcze do dopieszczenia regulacja, ale kwestia regulacji, kwestia być może tego braku przepływu wody. Może ten przepływomierz był w jakiś sposób przypchany, ja wyciągnąłem strzykawką ten brud. Parzy mnie to w paluchy. Dobra, ale słuchajcie, bo mam ważną sprawę wam do przekazania. Ekspres mamy naprawiony. Jest akurat 570 osób, a to jest dosyć ważne dla kanału, dla mnie. Także skupcie się teraz na chwilę, proszę. Już wam mówię, o co chodzi. Dajcie mi sekundkę. Dajcie mi sekundkę. Niech ja to znajdę. Także teraz będzie bardzo ważne ogłoszenie parafialne. Sekundeczka. Sekundeczka. Sekundunia. Już. Już. Które to było? To było to. Słuchajcie. Niech ja się tutaj dla powagi sytuacji powiększę. Jutro jest taki dzień. Ważny dla mnie i dla jednego z widzów. Tutaj za zgodą, bez zgody głównego zainteresowanego, ale za zgodą pani Goszy tutaj z kanału. Mam taką, bardzo lubię to zdjęcie. Przedstawiam wam Goszę. Nie wiem, jak wam to teraz pokazywać, bo mnie nie widać, tu się. Po środku ten debil, pośmiejcie się, to ja 25 kilo temu. A po lewej waszej to jest moja wersja 1.0. I ta oto moja wersja 1.0 kończy jutro okrągłe 18 lat. A tak naprawdę okrągły wynik. Nie wiem, czy mogę mówić o wieku, chociaż to zacny wiek. Więc wszelkie reklamacje na tego debila musicie składać do tego pana. Tato, wszystkiego najlepszego, nie widać mnie, z okazji 18 urodzin. Jutro co prawda, ale chciałem to zrobić dzisiaj. Uwielbiam to zdjęcie, bo tutaj trójka świrów. Złóżcie proszę widzowie życzenia mojemu ojcu, bo to już to, że ten chłop tyle lat ze mną wytrzymał, to widzimy się w tym tygodniu, to uczcimy, tato. 100, 150 albo 200. No, podobny jestem do ojca, słuchajcie. Czekajcie. Przybliżę wam. Jak to zrobić? Nie umiem. 100 lat, tato. Kielecha wypijamy, jak przyjadę. No.
Ja mam 20. No to tata ma 50, tak? Niecałe, no. Jeszcze raz stówka ojcu! Ekspres działa, życzenia złożone. Możemy powoli kończyć, słuchajcie. No zapomniałem o najważniejszym, czy ja kiedykolwiek, to teraz, jeszcze raz zdjęcie, bo oczywiście popsułem tą chwilę. No i jeszcze to. No, mam nadzieję, że mnie ojciec za to nie zabije, za ten spontaniczny wyskok, bo od Goszy miałem zgodę na publikację tego zdjęcia. Ale to jest dobre zdjęcie, to jest sprzed nie wiem ilu lat, niewielu. Nad Wisłą na schodkach, jakby ktoś szukał. Latem, ciepło, impreza, herbatka z prądem, no. Ale widzę, że tylu życzeń, tato, to jeszcze nie dostałeś chyba. Dziękuję wam wszystkim w imieniu mojego my father. Thanks in the name of my father. A jakby w następny poniedziałek nie było live'a, to znaczy, że udostępnienie wizerunku bez zgody właściciela nie spotkało się ze zrozumieniem. Dobra. Ekspres działa. 19:40. Komisyjnie chyba zrozumiecie, że pora się stąd zbierać, bo zaczyna być tyle samo stopni w firmie, co na dworzu, tylko tam no, bieguny odwrotne. Bardzo wam dziękuję bardzo za życzenia, które nadal tutaj płyną. I co, podobny jestem? Powiedzcie. Bo ja uważam, że nie, ale zdania są podzielone, słuchajcie. Przeczytam, co piszecie. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, tata przystojniejszy. How dare you? Plutek. Aż cofnę. Poczytajmy te życzenia. Podobieństwo jak Philips do Saeko. No, nie da się ukryć, słuchaj. Brak wąsów. 100, a nawet 200 z synem. 100 lat dla doktora taty. Spełnienia marzeń. 100 lat, 100. Wszystkiego najlepszego. Sinu. Podobieństwo. A to ty, Sinu, napisałeś. Sinusie, ty. Dużo zdrowia najlepszego, wszystkiego najlepszego. 100 lat, tatko kucharski. Wszystkiego najlepszego, tato przystojniejszy. Plutek zapisuje cię na mojej liście. Bardzo podobny. Myślałem, że to starszy brat, a nie ojciec. No, ojciec się trzyma, słuchajcie. 25 lat i ma... Widzicie, jak wygląda, no. Wyglądacie jak bracia. Ja ten starszy, nie? Najlepszego. Dla taty najlepsze życzenia i żeby ZUS-owi na złość jak najdłużej robił, popierając podwójną emeryturę. Tak jest! Powiem wam, takie życzenia niestandardowe są świetne. Dobra, dużo tego. Wojciech, o, tata pisze, daruję ci, ale tylko dzisiaj. Najlepszego. Dołączam się do życzeń dla tatusia Bartusia, zdrówka. Nie wygląda na ojca, tylko na kolegę. Kurna! Mój tata pewnie tam teraz tak siedzi, ale aż się ulałem z wrażenia. Siedzi i tak z jednej strony fajnie, a z drugiej strony ja mu kurwa dam, jak tu przyjedzie. No ja się jeszcze, tato, zastanowię, czy w piątek przyjeżdżać tam do was, do Świętokrzyskiego. To wszystko zależy od naszej rozmowy jutro. Kokni doktora, jak w młynku nie ma kawy, to można kręcić regulacją młynka na drobniejsze mielenie na wyłączonym? Nie, bo zawsze masz między ostrzami kawę. Ty tej kawy nie musisz widzieć. Ziarenka są między ostrzami i dokręcając próbujesz je zgnieść regulacją. W 9 na 10 przypadków nic się nie stanie, ale możesz mieć akurat ten 1 na 10. El Padre. Co ten El Padre tutaj wypisuje, bo ja nawet nie wiem. Widzę, że ktoś El Padre odpisuje, każdy decyduje na to, co chce przeznaczyć swoje pieniądze. A, czyli El Padre to mamy jakiegoś widza, który ma problem z tym, że tipy dajecie. No, El Padre, jeśli... Ja bym chciał zobaczyć jakiś komentarz tego El Padre, bo ja to lubię w dyskusję wchodzić z takimi osobami. Ale jak znam życie, to nie zobaczę, ale mogę sobie zobaczyć. O! Cytuję El Padre, który już pewnie wywaliliście już pana El Padre z kanału, moderatorzy, ale ja zacytuję. Na rozwój prowadzącego, co to ma być, kurwa? Że wy macie na to kasę. El Padre, mówię teraz do ciebie. Jak cię piecze pupka, to nie przychodź tu. Nie będzie cię wtedy piekła. Naprawdę. Nikt cię nie zmusza, żebyś tu przychodził. Dziękuję. Skąd się tacy ludzie biorą, powiedzcie, że ich piecze? Hemoroidy? Gosza, wszystkiego najlepszego. O, Gosza, no.
I tym miłym akcentem bardzo wam dziękuję jeszcze raz za życzenia. Fajnie, że się udało kolejny ekspres odratować. Nie wiem, czy właściciel był z nami, czy nie. Jutro się będę, jutro się będę komentował z właścicielem. Co tam jeszcze piszecie, poczytam. Wojciech, tato, straszna zima, drogi zasypane, ślisko, a w oponie gula. Oj, tam gula to poprawia przyczepność. Nie martw się, będę jechał 40 na godzinę. Poza tym te opony już zamówione. Jaka ilość wody do kawy espresso, a jaka do lungos? A jako incanto są gusta i guściki, a ile doktor ustawia? No espresso to jest około 40 ml, panie Tomalo. Lungo? Nie pijam. Przedłużone espresso to już... Słuchajcie, pijcie kawę tak, jak wam smakuje. Szkoła espresso mówi, że espresso to jest 40 ml czy 30. Sikora, na urodziny 100 lat. Ale to nie moje! Przekażę, sikoreczko. Kierowca autobusu wstał i zaczął bić brawo. Kiedy robimy nalot na kieleckiego rzeźnika na kawę? Ja to tam bywam, panie, regularnie, panie Dawidzie. Ankieta. Alicjo, co ja bym bez ciebie zrobił? Ankieta. Zakończ ankietę. Jeszcze będę musiał ją przechwycić dla potomnych. Trytytkę 70%. To ja jestem w tym klubie. Trytkę 18%. A opaska kablowa niełuku 6%. A tak się to fachowo nazywa. Wrzucę to, bo tu już nauczony, robiłem to też na poprzednim live'ie, że trzeba tutaj wrzucić. Trzeba tutaj wrzucić to, moi drodzy, żeby, bo to się w zapisie czata nie pojawia, tylko ja oczywiście znowu nie umiem tego zrobić. Właściwości, czekajcie, bo to trzeba Painta uruchomić, tu trzeba zrobić, zapisać jako ankieta, już nie krzyczcie. Ankieta 1, już wrzucam, gdzie się OBS podział? Przeglądaj. Ankieta 1. Takie były, moi drodzy, szkoda, że nie mniejszą wrzuciłem, nie? Takie były wyniki ankiety, to dla tych, którzy będą oglądać zapis live. Oddano 551 głosów, trytytkę 70%, czyli większość mówi tak jak ja. Trytkę 18%, opaska kablowa, no ale nikt nie mówi, siedzicie sobie, billboard wieszacie. Maciek, podaj mi opaskę kablową. No wiadomo, takie są wyniki ankiety. Dziękuję za wszystkie głosy, moi mili. Czat mi zginął. Nowa Melita Barty pluje mlekiem i grubo mieli. Co poradzić? Wysłać na serwis? Oczywiście, że wysłać na serwis, bo o ile grubo mieli, to możesz tą regulację pewnie podkręcić. O tyle plucie mlekiem to nie jest dobry objaw, pod warunkiem, że używasz mleka krowiego. Mail odczytaj, bo wysłałem wczoraj o nową cenę kawy i do tej pory cisza, a kawa się kończy. Odpisywałem dzisiaj na wszystkie maile, panie Dariuszu. Jeśli pominąłem, to napisz, bo zdarza mi się jakiś mail, może mi umknąć. Napisz mi maila jeszcze raz, to jutro rano ci odpiszę. Ale odpisywałem dzisiaj na wszystkie maile, poszukaj w spamie. Słuchajcie, kończymy. Kawka, nowy system wysyłania kawy. Wszystkie płatności, jakie przyszły w zeszłym tygodniu do piątku, kawa będzie wysłana w tym tygodniu, prawdopodobnie jutro, bo jutro ma przyjść. Wszystkie zamówienia, jakie zrobicie w tym tygodniu, wysyłka będzie w przyszłym tygodniu. Chodzi o to, że ja nie mogę się tym na co dzień zajmować, bo za bardzo mnie to odrywa. Pracuję nad jakimś sklepem, może internetowym. Zobaczymy, dajcie mi się trochę ogarnąć, dajcie mi pojechać wreszcie na urlop, wrócę, będę nowy ja, nowa energia i tak dalej. To kawka. Ceny na maila. Maila macie w opisie filmu. Zapraszam was na grupę na Facebooku. Słuchajcie, nasila się po raz kolejny wydzwanianie do mnie, pisanie na Messengerze o porady. Nie zajmuję się tym. Grupa na Facebooku. Do grupy na Facebooku dołączcie, przeczytajcie wszystkie warunki przyjęcia, zaakceptujcie zasady, odpowiedzcie na bardzo 3 trudne, czy tam 2 trudne pytania. Gdzie jest serwis? Jak mam na imię? Na tej grupie najszybciej uzyskacie pomoc. Pamiętajcie, że was jest już w tej chwili, za co jestem bardzo wdzięczny, 13 000, a ja jestem 1 i ta wersja 1.0, którą widzieliście na zdjęciu, ale no, mamy do siebie 150 km, więc nie pracujemy razem. Grupa na Facebooku powiedziałem. No to co? Miłego wieczorku wam życzę. Chyba wszystko. Alicjo, czy już wszystko? Ankieta odhaczona. Alicjo, powiedz, czy już wszystko mamy z głowy? Coś widzę, że jeszcze piszecie o jakiejś chemii. Nowa Melita, ankieta doktorku było. Dzięki Grzegorz też za przypomnienie. Tata nauczył śrubokręt trzymać. Tata wszystkiego nauczył. Rodzice mnie ukształtowali. Dlatego mówię, wszelkie peany, ochy, achy, jak również reklamacje. Ja jestem jedynakiem. To tak pamiętajcie.
Kamil, zacząłem Cię od niedawna oglądać z kanału Spoxa, jak jego też trafiłem przypadkiem i tak już u niego, tak i u Ciebie, nie mam pojęcia o tym, co robicie, a siedzę i oglądam live oraz starsze filmiki. Cieszę się, że jakieś zainteresowanie to wzbudza. To jest wiedza, która niektórym się przydaje, niektórzy oglądają nas dla... Mnie, będę mówił o sobie, nie będę się za kogoś wypowiadał, oglądają mnie dla rozrywki. Cieszę się, jeśli Was to bawi, to tylko miód na moje uszy. Opaskę zaciskową. Dobra, proposal na przyszłą ankietkę. W jakiej kawce lubujecie się najbardziej? Tu w odpowiedziach do wyboru wymienić kilka napojów kawowych. Możemy to zrobić, Przemku, bo były już takie ankiety, ale ankiety można powtarzać. Nigdzie nie jest powiedziane, że nie. Kofi, nawiedzę Cię tam gdzieś jesteś, nie odpuszczę kawy z Tobą jak ze Spoxem. Dawid, zapraszam na kawkę, jeśli tylko znajdę czas. A na kawkę czas się zawsze znajdzie. Artur, Kofi, doktor, współczujemy rodzicom. Ja też moim rodzicom współczuję wychowywanie takiego Ancymona jak ja, który ma za mało energii zawsze i w ogóle jest spokojny, małomówny. I nigdy nie nosiło, słuchajcie, w życiu. Moi rodzice to mieli ze mną lekko, na bank. To nie wiem, czy zdążą, bo już kończymy, ale na pewno by wam tu na czacie potwierdzili. Alicja, możesz kończyć, chyba że masz jeszcze jakieś ważne ogłoszenia. Koniec ogłoszeń. Miłego poniedziałku wieczorem wam życzę. Odpoczywajcie. Ja muszę iść teraz do tego zamarzniętego do minus 10 stopni samochodu, którym się jeszcze świeci. Sprawdź poduszkę. Będę to naprawiał. Wiem już, co się dzieje. Jeśli macie kogoś albo punkt jakiś, którym można sprawdzić czujniki poduszek tak od ręki w Warszawie albo okolicach, to dajcie znać, chociaż ja to sprawdzałem komputerem i to na bank jest zwarcie do masy w czujniku. To ostatnie ogłoszenie. Ekspres się akurat wyłącza, daje znać, kończ was, wstydu oszczędź. Słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie, smacznej kawki życzę, trzymajcie się, grupa na Facebooku, zapraszam, widzimy się na Bez Dubli w sobotę na filmie, na kolejnym live'ie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.